Cześć Wam. Mam nadzieję, że ktoś zaraz dołączy. A jak nie, to nie. Jestem dzisiaj bez Xandu. Xandu przeprasza, ale w ostatniej chwili dosłownie coś mu wypadło. Muszę sprawdzić, czy to słychać. Wygląda na to, że jest dobrze, ale troszkę ściszymy jeszcze sam film. Nie wiem zupełnie, czego się spodziewać. Wiem, że wy tam wyczajaliście jakieś różne wycieki odnośnie Rajdu, odnośnie właśnie tego nowego sezonu. Ja byłem totalnie poza tym. Siema. No cóż, czekamy jeszcze 8 minut na początek transmisji, a ja jeszcze chciałem zrobić coś w międzyczasie, tylko że wypadło mi z głowy, co w ogóle dzisiaj całe uruchomienie transmisji trwało u mnie 3 minuty, także kilka rzeczy tutaj jeszcze będzie w locie testowanych. Mam nadzieję, że słychać dobrze film, słychać dobrze mnie. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, czy ten stream będzie trwał dotąd, aż, znaczy ogólnie, czy po streamie zostaną uruchomione od razu serwery, bo to by było całkiem spoko. Jak nie, to będziemy musieli chyba zrobić jakąś przerwę w tym czasie. Dzisiaj mam też ograniczony dostęp do czatu, także to też może być mały problem. Nie wiem, o której będą wyłączone serwery, ale no podejrzewam, że no fajnie by było, jakby to zrobili w trakcie tego showcase'u. Cały restart. Właśnie problem jest taki, że nie ma tutaj Xandu dzisiaj. Piotera też na razie nie widzę i przez to ja nie siedziałem tak w tych informacjach. Liczyłem na to, że chłopaki będą. Zaraz Piotrka zawoła. Tak w ogóle to o 17. No tak, właśnie pewnie zanim będzie można wbić, tak jak piszesz, to będzie 19. O 17 jest jakby pre-show odnośnie tego showcastu i nie wiem tak naprawdę, czym to się będzie różniło. No to będzie jakieś wprowadzenie tak naprawdę, a chyba główny film, główny live będzie o 18, ale
Zobaczymy, no, obejrzymy wszystko, spróbujemy to jakoś skomentować razem. Ja może będę tutaj bardziej obserwatorem, może ktoś będzie wiedział coś więcej ode mnie. Piotrek będzie z nami koło 18. Xandu mam nadzieję, że też się wyrobi do tego czasu. Ciekawe będzie w ogóle też to, co po zwiastunie, bo po zwiastunie będziemy próbowali wymyśleć dla mnie jakiś setup pod podbicie rajdu w piątek. No na solarze to już nie będzie efektywne, bo stracę leczenie odskokami i ten perk z artefaktu. Do tego czasu na pewno też nie rozwiniemy nowego artefaktu na tyle, żeby coś ciekawego wyciągnąć, więc takie wstępne plany są na to, że będę z powrotem na próżni. Na próżnię się przestawiał i na próżni będę podchodził ten nowy rajd. No ale to poczekamy na Xandu, poczekamy na Piotrka i oni mi coś z tym pomogą. Czy będzie krota? Co to jest krota? Weź mi przypomnij, bo ja słyszałem to hasło kilka razy, ale nie pamiętam, co to jest. No, jeśli pytasz o ten nowy rajd, to nie wiem. Aha, no tak, domyśliłem się. Nie wiem, który to będzie teraz. Gdzieś tam były jakieś te przecieki, że w plikach wygrzebali, że to będzie jeden z tych właśnie najazdów konkretny. Xandu się bardzo cieszył z tego powodu, no ale już nie raz wyciekały te dane z plików podobno i jakbym był na miejscu producentów gry, no to i bym chyba specjalnie dał jakąś taką podpuchę, żeby się wszyscy przygotowali pod konkretny rajd, powiedzmy, a na premierę co szkodzi podmienić pliki i tak będzie update robiony, dać zupełnie co innego. To by był numer no to był numer dość ciekawy i myślę, że stać ich na to, żeby coś takiego zrobić. Tak samo jak te właśnie wszystkie przecieki, które tam powychodziły, jakieś już nie wiem dokładnie co, bo tak jak mówię, nie chciałem się w to zagłębiać i tak bym połowy nie zrozumiał, albo nawet większości bym nie zrozumiał, ale no naprawdę już raz to przeszło i drugi raz myślę, że ciekawe by to było bardzo, jakby zrobili taki numer, że specjalnie dali jakieś rzeczy do plików, które później zostaną totalnie przewrócone do góry nogami i w ostatecznej wersji podane, powiedzmy, w innej formie. No ciekawe by było. I co to jest za umiejętność na Tytanie? Teraz Tytani mnie bardzo irytują z uderzeniem star czy z rushem. No, niestety, każda postać ma jakieś tam swoje OP. Ale jak się gra w tyglu przeciwko, powiedzmy, nie wiem, 3 Tytanom, którzy wszyscy robią to samo, nie da się do nich podejść, to się bardzo ciężko gra wtedy. Okej, zaczynamy. This universe is made of light and darkness.
These ancient forces flow through all matter and energy in our solar system and beyond. But we haven't always known this. When the Traveler arrived in our solar system, they called it many things. A ship, a planet, a god. Its presence provoked and inspired great change. It terraformed several moons and planets. Our lifespans increased threefold. And we launched colony ships to settle worlds beyond our own. This was our golden age. But like all golden ages, it was doomed to collapse. The Traveler was pursued by an ancient enemy, a voice in the darkness. It found us. Humanity lost everything. With the last of its strength, the Traveler pushed back its enemy to create something new. The ghosts. In the dark times that followed the collapse, the ghosts chose the first light-bearers. Immortal warriors gifted with the power of the Traveler's light. Posiedzimy. Humanity faced many threats. Ja się cieszę, że jest takie powtórzenie, bo ja nie grałem poprzednich części, także wszystko to znam z opowieści. Called the Fallen came to scavenge the remains of our golden age. The warlike cabal came for our territory and resources for conquest. The Hive, ravenous worshippers of death, came to feed their infernal hunger. And the Vex, strange living machines, came to recreate our world in their own brutal image. We fought with each other as well. For a time, chaos reigned. Though in the end, we came together to rebuild, to heal. We built a city under the Traveler, the last safe city of Earth. In this city, humanity lived peacefully in all its forms. The humans, Earth's original inhabitants, the Exos, marvels of the Golden Age, and the Awoken, a people touched by both light and dark. Light-bearers took an oath to protect the last city. Over the centuries, they earned the title Guardians. The Titans, paragons of strength and bravery. The Warlocks, mage scholars trained in the arcane arts. And the Hunters, bold adventurers gifted with cunning. Guardians know that when they stand together, they are stronger. And now, new threats use our own powers against us. The Black Fleet closes in, edging us toward a second collapse. And our greatest adversary, the voice in the darkness, is revealed. A being of unimaginable power. A witness. But all is not lost. Brand new Guardians rise every day to shape the future of our solar system and beyond. Fajne powtórzenie. Ciekawe, z czego się będzie składała ta pierwsza godzina. Aha, okej, tylko z tego.
Także czekamy dalej. Szkoda. Myślałem, że będzie jakieś przedstawienie. Dobra, sprawdzę w takim razie, czy da się jeszcze wejść do gry. When I think about being a guardian, I think about being part of a fire team. For me specifically, I think about being a fire team leader. I think about not only being a fire team leader for my friends, but also for my family. So many of my friends trust me with their guardians. There you go. Very good. Very good. Oh, you just killed your dad. The teamwork that really pays off, especially after a long period of hard work. To come in clutch in the big moments. I've been able to pass along my love of Destiny to so many friends, also to my family. Been able to game with my daughter. To be able to guide little lights is truly a treasure. But to me, the most important part of being a guardian is being kind to everyone that we meet. Your kindness and joy may spark hope in a darkness zone where light is fading away. Widzę, quiz zrobili. Ja jeszcze sprawdzę, czy się da to uruchomić, bo jeśli jeszcze nie odpalili update'a, to może coś tam jeszcze podubiemy. Ja w ogóle zupełnie nie wiem, czego się spodziewać, jeśli chodzi o Huntera. Jeśli chodzi o Huntera, oczywiście na Wojdzie. Nie na Wojdzie. To co oni teraz robią? W wersji 3.0 to nie jest Void? I think one of my most favorite memories with them so far is dobra, okej, no to o to mi chodziło. The first time, even doing day one raid, and we didn't get it, but it was a good time. Yeah, through my clan, they've helped me become a better person. Od samego początku wszyscy mówimy, że ja to jestem totalnym nowicjuszem, nie? Dobra, chciałbym zobaczyć jeszcze, na czym ja tutaj skończyłem. Czy może mam jeszcze coś do odebrania? Wiesz co, przeczytać i mi powiedzieć to mógłbyś, tylko że ja z tego pewnie nic nie zrozumiem. Muszę sobie to przetrawić, muszą mi to chłopaki przetłumaczyć na mój język, wiesz jak to jest. O właśnie, Xandu mówił, że to jeszcze wypadałoby skończyć. Ostatnia rzecz to jest 10 razy 10 tych zadań można na sezon zrobić, z tego co pamiętam, i to jest 10. No już tego nie zrobię niestety. Zaczynajmy zatem. Jeszcze sobie moc podniesiemy może. A co?
Chociaż w sumie nie wiem, czy... Nie, już chyba nie podniesiemy, bo tutaj mam akurat już to prawie wymaksowane. Zaczynajmy. A kryptarchowie zaminają. Witam. Przesłanie. Nie to, co to tu miało za umiejętność? A, to ciekawe. Jeśli tylko będziesz mnie potrzebować, Blinka, czyli co? Będę tak jakby flashował przeciwników? Służę pomocy. Wytłumacz mi. Witaj ponownie. Au revoir. Kurczę, a może by takiego szybkiego tygla zrobił jeszcze? jak tam? Żegnaj. Dobra, lecimy z tyglem. Rozgrzać trochę nadgarstek. This universe is made of light and darkness. These ancient since Marathon 2, and I've been playing Destiny since it launched. I'm so happy to be part of such a creative and passionate community, and I can't wait to see what Destiny is going to do Będziemy w next. tle słyszeć, co tam się dzieje, jakby odpalali już jakieś ważne rzeczy. To...
No nie mów, no. Ja tam Tytanem nigdy nie grałem, ale na PvP to mnie naprawdę bardzo mocno wkurwiali. Eliminacje. Wy albo oni strasznie. Chyba wiem, kto wygra tym razem. Pozostał jeden For przeciwnik. somebody who's Nie ma played from żadnych D1 to szans. D2, what makes a Tylko Guardian minuta. is someone who, against all odds, keeps pushing forward, Dobra, oni się tu always pewnie making będą the podnosić. advance, always A moving jednak forward. nie. I was introduced to the game by a bunch of friends. No mówię ci, te rush, shotgun plus uderzenie tarczą. I kurczę, to na hita zdejmowały. Czasem mówię, jak było 2 tytanów czy 3 na takim tyglu, no to był strach jak nie wiem, bo ja na przykład, nie wiem, no musiałbym snajperką mu heada przyjebać, żeby go może zdjąć przed tym, jak on mnie zdejmie. Vast. I've learned from D1 to D2, the game has definitely grown. And me as a diehard Guardian, I keep pushing forward because I have the confidence and the ability to see what's happening. And now here we are, still playing. Tylko minuta. Na polu walki został tylko jeden wróg. Nie daj mu spokoju. Przeciwnicy zostali No spacyfikowani. tarcza widocznie nie, ale wiesz, jak robił rush z shotgunem, z shotguna tam też na hita nie zabił, ale od razu po shotgunie walnął tarczę, to było tak jakbyś dostał jednym strzałem tak naprawdę. Hi, I'm Steve Saylor, aka Blind Gamer Steve. I'm a content creator and accessibility advocate and consultant in the video game industry. My name is T Morris. People call me T, they call me T Monster. I also go by Twitch Dad. When I started looking into wanting to stream, I had known this dude here for about, I think about 10 years at that point. And so I reached out to him. I was like, hey, you know what? I know you play Destiny. Would you be cool kind of helping me and guiding me through the game? I've never played it before. This is when I gave you a little bit of honesty. I said, are you sure you want me? Because you see me play, so you know how bad my aim is. It'll be the blind leading the blind. And he went, that's what we'll call it. All right, there's the traveler. There's the traveler in front of us. Let's go. Walk forward. Walk forward. I want you to enjoy this. As someone who has a disability where it affects my vision, and it is hard for me to be able to play games in general, having someone take the time and guide me through being able to play a game and not try to rush me through things, that meant the world to me. Te noże, które ja mam teraz na drugim slocie skilla, no co to? Słabe to jest. In any other game, it's usually people don't want to play with a disabled person, whereas with Destiny, I can jump in with T, I can jump in with my friend, and even when we just jump in with random blueberries in the community, we can still be able to help each other out, and that's why I love Destiny. Myślał, że się rozpędzi i mnie spamem zabije. We can do this together. And that is being a hero. It's being able to lift everyone else up. It's not about you. It's about the fire team. That's what makes a good Guardian, is when it's about reaching the end goal and reaching it together. Na polu walki został tylko jeden wróg. Co, oni powychodzili? Została minuta. Wrogowie zostali Nie, wszyscy chyba byli. Wasza drużyna nie ma sobie równych. Bije od ciebie niezachwiany spokój.
Ten widok ratuje oczy. No też mi się tak wydawało od samego początku, dlatego zrobiłem właśnie Huntera. Zresztą ja zawsze w różnych grach grałem supportami, jakimiś healerami, jakoś tak nie pchałem się w takie pierwsze zwarcie, bo po pierwsze miałem słaby komputer i to jednak wymagało zwykle szybkiego czasu reakcji i tak dalej, a po drugie jakoś tak lubiłem wspierać sojuszników, ale od pewnego czasu po prostu doszedłem do wniosku, że taka gra jest spoko, daje, jak sam mam kontrolę nad tym, jak wygląda support, to po prostu się częściej wygrywało, ale nie miałem zupełnie frajdy, no, nie zabijało się przeciwników, także od pewnego czasu już zmieniłem podejście i teraz gram na pierwszym froncie. My favorite moments of Destiny will be my first ever role that I've covered an LFG group and the friends and clanmates that I met and play with to this day. Eliminacja. To nie miejsce dla nowicjuszy. Przygotuj się na wszystko. Liczy na ciebie drużyna. Kurde, ale się nabiłem. Z jednego na drugiego. Obaj na tarczy. Członek twojej drużyny walczy sam. Niech się stanie. Padła cała bateria. Nic nie szkodzi. Powstańcie i ruszajcie do walki. Wynik jest bez znaczenia. Patrz na to. W ogóle nie kojarzę tej mapy. Okej. Ach, nie trafiłem granatem. I am an Indian American content creator and community builder on Twitch with the motto Gaming for a Greater Good. I started my gaming journey in 2014 when two of my best friends gifted me my first Xbox. And I distinctly remember finding Destiny and staying up the entire night to play the game. Okej. Mam nadzieję, że wpadniesz jeszcze później. Dzisiaj będziemy siedzieć chyba trochę dłużej, może do północy nawet, także zapraszam, jak będziesz miał trochę czasu. Being treated differently for who I was, how I looked, how I sounded. No, you gotta be kidding me, bro. When I came out to my community, it was such a monumental feeling for me to be able to see all these people flock together to make me feel welcome and safe and included. That was a feeling that I want to share with other people, this safe space. The charities are honestly a very big part of my stream because I see my content as a means to an end, to fight for what's good in the world. No, God, please help me. No, oh. Building a happy corner of the internet is just about being able to lift people up in the few hours that they spend with me. No taka chyba typowo snajperska. Something that people
feel Mapa. comfortable in. They feel like they can be their authentic self. This game and this community constantly reminds me that we're not guardians just in name. We truly are bearers of light. Na polu walki został tylko jeden wróg. Nie daj mu spokoju. O cholera. A, dobra, podnieśli się. Okej. Czy doprowadzi sprawę do końca? Zostało 30 sekund. Pozostał jeden przeciwnik. Nie ma żadnych Szkoda. szans. Walka się jeszcze nie skończyła, strażniku. Zewrzyjcie szyki i do boju. Pora zmienić bieg starcia na swoją korzyść. Ułamek sekundy, no to jest właśnie różnica między snajperką a arbalestem. Ale nie udało nam się w tym sezonie zdobyć dla mnie jakiejś fajnej snajperki. Z chęcią bym spróbował. Na polu walki został tylko jeden wróg. Nie daj mu spokoju. Należy się uczyć na błędach. Niech wróg zapłaci za tę zniewagę. Twoi przeciwnicy są na prowadzeniu. Zachowaj zimną krew. Being a guardian to me has shown me how important it is to stand up for what's right and to defend those who are oppressed and marginalized, just like Bungie continues to do every single day. So thank you, Bungie, for being real life guardians to me and everyone else across the world. The way that you stand up for social justice issues and make sure that everyone in your circle is loved and cared for is truly inspiring. I know that it dictates the way that I live my life on a day-to-day basis. Thank you so much. Aha, dobra, to już był drugi strzał, okej. No, mam nadzieję, że będą jakieś nowe. Nie testowałem ich za wiele, może za 2 dosłownie. I to na samym początku gry, także ja zupełnie nie mam obeznania ze snajperkami. Ale myślę, że fajnie by było spróbować. Szkoda, że te snajperki mają tak dość wąskie zastosowanie na PvE, przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba że są jakieś, które zdejmują może bariery, nie wiem. W ogóle, jakoś tak jak graliśmy do tej pory, to temat snajperek w ogóle nie istniał. My name is Xavier, but you guys probably know me as Solar Flare. I make 3D animated skits based off of content in the Destiny universe. Prepare to return to being a god-killing, time-breaking, paracausal space cowboy. At first I created content that I thought was creative, stuff you hadn't seen before, things that would be funny situations, but I didn't know how to produce them. One of my friends suggested to me this program called Blender, and so I tried to learn it myself. I taught myself, I made a video. Solar Flare was the main character, and it went from just being the channel name to being the name of sort of who I am at this point. Okay guys, we have to be careful. Someone here is possessed by an owl. Who? That's the thing, we don't... Usually, around 2 a.m. when I'm trying to go to sleep, my brain says, hey, it would be really cool if we went to Celność jeszcze nie ta. Nie grałem tak naprawdę ponad tydzień. Chyba ponad tydzień. W żadne strzelanki także. Dlatego wolę tym arbalestem liczyć na farta niż biegać z sącym głodem, którym trzeba przycelować. A series of videos. I'm really excited to create an actual cohesive storyline. So, turns out, Aldrin's sister was actually an evil possessed meatball that was controlled by a magical space dragon that was actually controlled by a hive queen. The Destiny community feels like a group of friends
that you may not live in the same area, but every time you go back, it's like you never left. When you get to know the people that you're spending your time with, not only does it make every moment with them more valuable, but also you might find yourself going to one of their weddings 5 years from now, just because you decided to send them a friend request after they danced with you in a Crucible match. Are you really going to tell me that looks more like a letter V than a slice of pizza? He ate pepperoni! It blows me away just how dedicated people are to Dobrze, że trafiłem na spoko team, bo it's just nic nie so cool robiłem. to see how passionate people are about all of it. Nie wiem, gdzie jest Xandu. Wypadło mu coś dokładnie godzinę przed streamem i napisał, że przeprasza, ale wpadnie dopiero wieczorem. Ma powiedzieć, co się stało. Ale w sumie, no co by się nie stało. Czasem tak się zdarza. Bardzo chciał być i oglądać z nami, chociaż możliwe, że zdąży tak naprawdę na tą 18. Na pewno Pioter ma być na 18. To nie miejsce dla nowicjów. Przygotuj się na wszystko. Liczy na ciebie drużyna. Na polu walki został tylko jeden wróg. Nie daj mu. Ha, nie trafiłem. Team już nie działa. No widzisz, coś tam jednak, jakieś usługi może wyłączają powoli. Ciekawe w ogóle, jak wygląda wyłączenie serwerów Destiny. Czy to po prostu wywala i koniec, dziękujemy, do widzenia, czy jest jakieś odliczanie? Ale mnie trafił. Super. Wszyscy przeciwnicy zostali wyeliminowani. To zasługa twojej drużyny. Prowadź. Trzymaj dobrą akcję. Oj. Dobry jest ten typ. Nie daj mu spokoju. Wygrali tę rundę, ale nie zwyciężyli. Następna będzie. Aha, no to fajnie, to nie tak po chamsku. Bo myślałem, że będzie po prostu wylogowanie i tyle. Chyba źle zrobiłem. O kur... Here's a guy. Dobra, może mu jednak pomogę. Been in the Destiny community for like 8 years running. Probably considered now considered a veteran. And Ale the się fact miota. that, back in July 2014, I was curious about the game. I was curious about it, and very interested to see what this game, whether this is the game for me. And then to get to a point where I would get so many dungeon clears, raid clears, go flawless to the point where even solo flawless trials, that was two or so weeks ago, and then to meet friends like Vix and Tony
long and long live Zoe, and then to be a mod for this fella because she's awesome. Czy ja go w ogóle nie trafiłem? Siema jego wafer. O, ale zrobili nam emotki, to było nieładne. Adaptacja poprzedza zwycięstwo. Ta runda należy do ciebie. Na polu walki został tylko jeden wróg. Nie daj mu spokoju. Została minuta. Wszyscy przeciwnicy zostali wyeliminowani. To zasługa. Spoko, i tak okazało się, że o 17 to ten wstęp to było tak naprawdę podsumowanie tego, co się działo w formule do tej pory i to takie bardzo krótkie, dosłownie 2-minutowe podsumowanie. No i teraz czekamy. Stąd właśnie tygiel. Walce towarzyszy ci już tylko jeden sojusz. Musisz założyć, że doprowadzi sprawę do końca. Wygrali tę rundę, ale nie zniechęcaj się. Następna będzie należeć do ciebie. Jeszcze 23 minuty. Myśli, że już zwyciężył. Obróć tę pewność na jego niekorzyść. Na polu walki został tylko jeden wróg. Nie daj mu spokoju. Się naładował. Nie uchował się żaden wróg. Twoja drużyna odniosła zwycięstwo. O to chodzi. Tak wygląda walka o chwałę. Tak rodzą się legendy. Hey, soy Colossus. Desde mis inicios como guardián hace ya 7 años, jamás creí que llegaría tan lejos. He puesto fin a incontables amenazas y he conseguido las armas más exóticas. También he explorado el sistema solar durante años en busca de las respuestas más enigmáticas. I to były te wślizgi z shotgunem, ale tym razem nie był to tytan. Hasta que lo encontré. Aj, w ogóle tak, kurczę, nie mogę celnąć. Nie lubię grać po takiej przerwie. Ser guardián va más allá de uno mismo. Yo junto a mi clan he hecho de todo, desde partidas privadas que acaban en carcajadas hasta culminar una incursión en su modo 24 horas. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Dobra, myślę, że zrobimy mi mejor momento en Destiny fue encontrar a mi clan, z 2 minutki ya que przerwy. a partir de ahí, mi destino tuvo sentido. Także wracam za chwilę.
I want to say one of my biggest memories about playing Destiny happens to be the raids and a lot of the friends that I've made along the way. VoG is my favorite raid, and when it came out, I was ecstatic. Again, happy Bungie Day to everybody, and hope everyone's having a great one, and I'll see you in the stars. Jestem z powrotem. No, Malarnix, powiem Ci, że jak tyle osób na ten film czeka, to jest moc. To jest moc. Ile nam czasu zostało? 15 minut, 16, to jeszcze zagram jednego tygla. Ciekawe, czy dogram, czy mnie nie wyrzuci. 180 000, ja pierdzielę. People can just come as they are, and we can all just celebrate in this beautiful world that Bungie's created for us. There's something really amazing about being able to connect with people through a shared interest. Tak, ale właśnie się tak z Xandu zastanawialiśmy, czy ten emblemat to nie będzie. No bo ja wiem, że Twitch ma jakąś tam integrację z Bungie i że to pewnie będzie można sobie odebrać, ale co z graczem, który powiedzmy nie ma konta połączonego z Twitchem, to chyba będą dawać jakiś redeem code. A jak nie, to... Szkoda, że Bungie nie daje takiej możliwości, żeby na YouTubie rozdawać widzom jakichś fajnych bonusów, chociaż może daje. Wspieraj swoją drużynę ogniową i pokaż przeciwnikom, co to znaczy być strzelcem wyborowym. O, czy mi przed chwilą coś przeleciało koło głowy? Czytałem czat akurat. Ale się wkopałem. Nie ma żadnych szans. Członek twojej drużyny walczy sam. Niech się Przegrałeś tę rundę, ale zwycięstwo wciąż jest w zasięgu ręki. Bo wygrano! Twoi przeciwnicy są krok przed tobą. Tylko krok. No właśnie, nie trzeba być na Twitchu. Nie wiem, jak oni to rozwiążą, ale tak czy inaczej, słuchajcie, jak 200 000 osób dostanie jakiś emblemat, to w momencie, kiedy ja go nie będę miał, to ja będę w tej mniejszej grupie. In a world where you rescue heroes from other timelines and brawl worm gods with your bare hands,
It's a battle of light versus dark, monsters versus metal. No nie. One versus Telesto in a lore-rich universe with an abundance of adventure and Szkoda. But that's not just why we play, is it? Believe me, nightmare hunts give me quite the adrenaline rush, but my Twitter mention suggests you expect more. So, did you keep playing for the life-changing god rolls? Or the mile-high sparrow flying? The Nessus frogs? The day one raid nights with your friends where you spend 8 hours and still don't know what you're doing? The Nessus frogs? You must have had some inspiration, right? Probably the creators and streamers that helped you forget that time you dropped your pizza, cheese side down. Or was it the people creating a Destiny universe of their own with stories, art, and literally dressing for the job they want? Maybe you're here for the intellectual discussion, or maybe you're No here... teraz mi się uda. Maybe you're here for the Destiny creators you love so much, but No tak samo Pante właśnie myślę jak ty, że to... What I'm trying to say is, Destiny 2 is so much more than the game we see in No trailers. byłoby trochę While many krzywdzące. joined for the fantasy, we found a home amongst its people. And in the endgame, we stayed for the discos, the DPS, the grenades, the bad bubbles, burgers, and tannics behind every corner. Trombone medleys, laser tag, tower names, yeehaws, the dings, the punts, the clutcher kicks, sweeper bots, stasis crystals, cheese spots, raid callouts, pub stomp, ramen, sliding, chicken petting, gala horde, Devil's prime, Thank you so much for joining us today. We are so excited to dive in and talk about just the kind Co of to się journey stało? of being a massive Destiny Dlaczego ja byłem fan zamrożony? and what that's like to go from massive fan to actually working at the company that we love so much. I want to learn about your journeys. How did you get started playing as a player, not as somebody who works here, playing Destiny, and kind of how has that relationship with the game evolved through the years? You know what? T, you and I, we've had many conversations, Rick session. Nie wiem, Malarnik, o kim czy o czym mówisz? So I've been playing the game for a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Okay. And so, you know, as proof of my, you know, the D1 Alpha veteran status, I have my Raid belt. Kurczę, przecież to był mój dopiero. Trzymał tej strony. A taki mały youtuber, a to spoko. Like, how'd you get it? When'd you get it? So that is the King's Fall World's First belt. Me and my 5 friends, we had, I say used to have it, I think we probably still have it. World's First of fun. Like, whenever we were doing World's First races, it was supposed to be about having fun and showing off the new stuff. And for me, I always loved raiding just because, like, I'm a problem solver by heart. Like, that's also why I love working here, because that's what I do, is I just kind of solve problems that are really complicated. That's really exhilarating. And now is very fun being able to watch others suffer for 24 hours. Oh yeah. Because it is exhausting. No serio. If you are listening to this and you are raiding, or if you're planning on raiding for a long time, drink water, stretch, don't die. Za bardzo puszowaliśmy niestety i Don't let that heart rate get tak to się to kończy, Very much with jak Sam się to on robi this samemu. in terms of like the loving the problem solving and loving to get into that. I really fell in love with Destiny when I started raiding, and that was like my moment where I was like, I grew up playing puzzle games and mystery games and like Dobra, I przełączamy się na loved streama. those types of games and to find Zaczyna się that coś in dziać. Destiny and to find that same sort of like problem solving, but to do it with a team and to do it with your friends. I'm on the same page. Yeah. I'm totally on the same page. Like the number one story for me around that is definitely Deepstone. Deepstone, like I played all the way through Deepstone with my clan, which was amazing. When you look back at the history of Destiny, there's so many moments like that, and I'm kind of interested on, is there any characters or story moments that really stick out to you from our history? I feel like that's Destiny at its best, is like when you are learning from it. Yes. Like, at least for me, I feel like the journey of Eris. From like D1 and being like, who are you? What are you doing here? This is weird like, chick. Yeah, it's like super creepy, right? Let's go. Yeah, but I think like seeing where she is now and then how she's like really helped everyone else. Like a lot of people, I'm a huge Zavala fan. I'm a Titan. It's just like in my blood. So like for me, like seeing Eris like help all of these different characters, seeing Zavala come from where he is, which a lot of people, again, I know some folks that don't really like him that much, but to me, he always just seemed like a really, you know, father figure who's Co się trying dzieje his na best Twitterze, for Panta? everyone. You know, when Kay died, right? I think like, you know, people were like, what? Like Zavala, why aren't you doing this? XYZ. And then we got to learn more about him. So for me, Zavala is like
number one, that his whole character arc, and then Eris and like her character arc, you're all insufferable, to then like teaching everybody how to deal with their demons, I think That's the narrative kind of too, crazy. 'cause- Incredible. Speaking to now and like through season 17, how Eris, she's like one of the epitomes of grief. Zobaczymy za 7 minut, podejrzewam, że pik będzie dopiero przed nami. I had to learn how to deal with grief on my own, and to see her evolve to a character that is like helping people go through their own grief. It's Bungie, what the heck? Like, how do you do and this? how Like, patient she was. Like the fact that like when Crow would stumble or Zavala would stumble, she'd be like, come, take a step back. Patience. Healing doesn't happen Co, na overnight. Twitterze już poszło wszystko i całe info? In the last couple of seasons of the incredible narrative team and just diving deeper into all of the characters, I think that's one of my favorite things that we've seen from the kind of expansion from where we started to where we're at now, is just that deeper dive. And I know kind of where we're going with things, and just like the more that we're going to be able to dive into and hear characters' backstories and understand where they're coming from and what makes them, I think, to everyone's Słyszałem właśnie, że wcześniej już wszystko było, ale po pierwsze, dokładnie, musi się potwierdzić, a po drugie fajnie będzie to po prostu zobaczyć. Chyba, że też pokazali jakieś screeny czy coś, ale wątpię, raczej chyba pewnie samo gołe info. But like, how cool is it like that we're here now? And I'm kind of interested, like, knowing your long relationship with this game before you even worked here. And then that we're sitting on this couch, getting to nerd out and talk about the things Kurczę, nakręcacie mnie. How has that been? Jak wchodził Solar, to naprawdę byłem nastawiony tak, po co zmieniać element, po co zmieniać itemy. Dobrze mi się gra tym, co mam, ale teraz to kurde jestem tak podjarany, że sam czekam na to, co będzie. Bungie is interesting because I always wanted to be in tech. That's really where I started. For Destiny specifically, I played it every day, but I never really thought of it as a place to work until Black at Bungie. And so I reached out to a bunch of people on LinkedIn and was asking a bunch of questions. I was like, hey, look. So it was really amazing to be able to like get into the industry and get into Bungie. Destiny for me was, that was back when I was streaming for fun. It was just a hobby, but then it became just a lot more to me because it has all these things I love about games. I love Ciekawe, czy ci ludzie, którzy tu siedzą, mają rodziny, tak opowiadają, że że grają codziennie i tak dalej, jak to nie jest fajne. Ciekawe, jak to wygląda. You know, because that's all I want to do. I just want to cast space magic in every game that I play. So to me, the game's a lot. Like, it's kind of just, it gave me a career. It gave me like guidance in life for finding a community that I really love. And now I'm absurdly thankful that I can be a part of the team and hopefully make the game better to hopefully have that kind of impact on somebody else. I knew that I wanted to work in gaming. I actually got the opportunity not from the Bungie career website, but from a Twitter post from a Twitter post. And I immediately sent a message and connected, and I was like, I want to talk about these marketing opportunities. Pytanie jeszcze, czy wracają po pracy i mają ochotę w ogóle siadać do tej gry, czy już raczej głowa im pęka. Ja, kiedy jeszcze nie pracowałem przy komputerze, to wracałem do domu i robiłem różne rzeczy przy komputerze. Pisałem strony internetowe, dorabiałem na tym jakieś inne projekty. A od kiedy pracuję na komputerze, to o Jezus, wraca się do domu, czasem nie ma się ochoty w ogóle go uruchamiać. The leap into Bungie was really similar to Will's story. This is my first role in gaming, so it was this like huge leap to. I had been working in marketing for a long time, but I really wanted to make the switch to something that I'm really passionate about and something that I love, because I think that's what makes. No właśnie, jako wafel to nie do końca może tak wyglądać, że fajnie później w to grać, bo wyobraź sobie, znaczy no wiesz, no to są ludzie z marketingu, z takich działów, teraz się wypowiada babka z marketingu, wcześniej tam, a nawet nie pamiętam z jakiego działu, ale wyobraź sobie, że jesteś w trakcie procesu tworzenia tej gry. Wiesz, jakie są ograniczenia, wiesz, jakie są, powiedzmy, nie wiem, jakieś możliwości danej lokacji i siedzisz nad tą lokacją
godzinami, dniami, no to nie wiem, czy później jest frajda w to grać. Chyba że działa to na przykład na takiej zasadzie, że powiedzmy jeden team pracuje nad jakąś jedną lokacją, drugi team nad drugą i później się wymieniają doświadczeniami. O, ty to zjebałeś, bo tutaj coś tam nie działa, nie? Ktoś dołączył, Pioter? No, dołączyłem. Halo? Cześć, słychać cię. Jak tam? Już kilka minut zostało. Tak. Zdążyłem zrobić 4 mecze tygla. Tak, jesteśmy na streamie teraz w tym momencie. A Xandu jest? Xandu będzie, jak się wyrobi, bo coś mu wypadło. Aha. A ty jak tam? Masz spokój dzisiaj? Cześć, a weź teraz coś powiedz. No, mówię coś. Chwila. Wiesz co, nie mam słuchawek, jeszcze nie za dobrze ciebie słyszę, bo Spoko. kolega jak zawsze się spóźnia a miał dać mi dzisiaj słuchawki, a jeszcze mi nie dał. Nie wiem jak to będzie. Damy radę. Jak ktoś w ogóle z czatu chce dołączyć do czatu głosowego, to zapraszam na Discorda. Jesteśmy dzisiaj na Discordzie, póki co. Let's go. So ready. I'm excited. Blanket burrito, yeah? Yeah. Blanket burrito. Right. Comfort. We're both comfort here at Bungie. Hello, old friend. What? They're like corrupted gold. No więc ja ogólnie tak póki co na chwilę będę, jak dostanę słuchawki od kolegi, to wtedy wbiję tak już normalnie, nie? Okej. Oh my god, I love it. Dang, growth is nasty, son. Your life is forfeit. No! Woo! The Leviathan is back. The scythe? A freaking scythe! He's jealous. He has given himself over to the witness. Yay! That was hot. Sir, are you okay? Oh, you look nasty. 18 sekund. Tak, tak. Is that the witness? Man, that's crazy! 10. Kurwa, jak przed Sylwestrem, bez kitu. Welcome, Guardians. So awesome to be here with you again. Last time we got up here, we got a chance to show you Savathun, the Witch Queen, and her majestic throne world. Since then, it's been a wild year for Destiny. You returned to the original loot cave. Piotr, przebija ci mikrofon. Fabled Gallarhorn. Then, you exorcised an ancient evil from a hive queen, so you could put it inside a grenade launcher. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its twisted nightmares. In fact, the last year has been the best year we've ever had in the Destiny community. I hope you can feel it as well. And seeing this kind of reaction from our community, it's both humbling and inspiring. Because our team here at Bungie, we're not just developers, we're also guardians. We're trying to build what we'd love to play in Destiny, and that's what brought each one of us here. Brought us not only to Bungie, but also brought all of us to this final showdown between light and darkness. So, without further ado, this is the beginning of the end. This is Lightfall. When they see this glorious end, they will come for us. To savor the fruitless struggle to its last drop. Czy to są nowe sety?
Nie wiem. Let them come and see. Ciarki o Jan. Kurwa jak żółwia ninja bez kitu. Our shape reveal what they do then. Nie gadaj, że w mieście będzie coś. A jednak trucizna. Słyszałem o tym kolabie. A to serio? Czy to był clickbait jakiś? Jednak na serio trucizna będzie. Nowa podklasa. I've seen that thing 100 times now, and every time I see it, I still kind of get goosebumps. Instantly, I had chills. It's all here, it's all happening now. Things are finally coming to a head. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set piece approach. It's gonna be over-the-top action, adrenaline pumping, like the whole time. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark saga, where we finally face down this foe that we've been anticipating facing for so long. It's pushing it to 11. We've been hinting at this malicious force in the darkness that's been our enemy behind a lot of our conflicts. We revealed that enemy, we put a name on it and put a face on it, and that enemy is the Witness. And the Witness is coming with its newly empowered disciple, Callus. Callus is really crash landing with a new and more powerful army than ever before. They've got new powers, they've got new armor. Musimy jakąś nazwę na te ziemniaki wymyśleć. That are going to be bigger and badder enemies than we've ever faced. Callus is taking that army that he's bringing with him to be the harbinger of the Witness's doom. No bez kitu, kurwa, jak żółwie ninja, te opaski na oczy. No trochę. Ale jakiś nowy granatnik on trzyma. Ciekawe, czy to chyba egzotyk będzie. A tutaj widać jak używają liny. Znaczy nie tutaj. Tak, widziałem. To pewnie będzie właśnie ta trucizna cała. There's been this hidden city called Neomuna, where an alternate version of humanity has been blooming since the collapse. Neomuna is the capital city of Neptune. It's a giant metropolis that we were completely unaware existed until now. What's interesting and exciting to me about this place is that it's pristine, it's new. It's not like a lot of the places that we've explored previously in Destiny. Exploring that space is very, very cool. There's so much new stuff to discover in Neomuna and in Neptune. And also I saw some new characters there. I'm really excited to get to know Cloud Striders and their story. No to już widzę, jak nasz dział na Discordzie ze screenshotami będzie pękał w szwach, jak to się pojawi. Of a civilization that's potentially under threat, but Guardians were chosen. It's their duty to protect humanity. Cloud Striders have chosen to protect their people. There's like an awesome opportunity for the Guardians to learn from the Cloud Striders and their way of living and their philosophy of life. So we've got the newness of that city, the newness of the Cloud Striders that we've never been aware of. And then, of course, you get a glimpse of this green energy. I wonder what that is. Strand is the new darkness power that we discover here. Something that's unique about Strand, unlike any of these other powers we've ever had before, when you play through Lightfall, you are discovering this power for the first time. No one in the universe ever in the history of Destiny has used Strand before. This is the Guardian discovering darkness on their own and learning how to shape it and No to już manipulate gra it wychodzi and use dość it against mocno ze Callus swoich and his ram. forces and, you know, have fun in the new urban environment of Neomuna. You are really going to have to prepare yourself for a wild ride. We just got a glimpse of our new destination, Neomuna, our new foe, Callus and the Shadow Legion, paired with the Witness, and a very brief glimpse at Strand, Tak, but that's kolorowe just w barely takich scratching the barwach surface of what this cyberpunka release has trochę, to nie? offer. Right, like what we've just seen in that trailer is just the tip of the iceberg, and we've got a whole lot more we're excited to show you coming up.
Last year, we wanted to return to our studio's roots in creating some of the best shooter campaigns in the industry. That's been our legacy since Halo, and we tried to push that front and center in The Witch Queen. Widzisz pan, to ja nigdy akurat ani w PUBG, ani we Fortnite'a nie grałem. We added the legendary campaign option. Because great combat needs to challenge you, to test your thumb skill, your tactics, and your build crafting. And we heard loud and clear that you want To more będzie of dla that. mnie coś nowego. In fact, 2 out of every 3 players that completed the Witch Queen campaign did it on Legendary. You tested yourself against the Witch Queen. Ale fajny napis zrobili. And then you let us know it was one of the best shooter experiences that we've ever made. So with Lightfall, we want to push that even further. We want to give you the best Bungie action experience that we can create with the brand new Lightfall campaign. Lightfall is going to change the way that our players move, fight, Pioter, and weź sobie przycisz explore tamten. everywhere in Destiny. Neptune is this fantastic destination, the capital city of Neomuna is a really fun place to explore, and it's this bright neon metropolis. There's a harbor, office buildings, an arcade. This is a city that we've made, and using Strand to traverse through it and explore it, it's going to be so exciting. There's some places that once you whip out that grappling hook, ooh, you're gonna be able to explore and get to places that you couldn't before. Look at that up there. I wonder if I can grapple to there. I'm gonna be a kid in a candy store. It's not a city that is collapsed. It is a city that has lived through the collapse. Neptune now has to deal with the cloak being pulled back and them being revealed to the world and are now central of the conflict. Callus has taken his capital ship and just like planted it right down in part of the city, and it's Cabal-occupied territory. It's a city under siege. You've got this infiltrator vibe at times where you feel like a tactical team going into a skyscraper. You're dealing with Cabal roadblocks and patrols all throughout the city. The Shadow Legion, they provide that like characteristic Cabal brute strength. They're all about like volatility and power, and they've been enhanced now by pyramid technology. They have these suppression devices that can take away some of your super, take away some of your abilities, and then they fight alongside these terrifying new pyramid units called Tormentors. As part of his discipleship to the Witness, Callus has been upgraded, and so the Tormentors that they've brought in are these impossibly huge, unstoppable behemoths. They wield scythes, they can attack from a distance, they can bring you in close, they can drain your very life force from you. They are basically embodiments of terror. It's like a boss character within the battlefield. Your stomach drops. You're like, okay, I'm playing through, I'm having fun, I'm popping heads, doing this thing, and then boom, there it is. We've got all the new stuff going into the game. Strand, Tormentors, Shadow Legion, a cool new environment. These are all a great setting for a new legendary campaign, and we're still making sure that we go through and we naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Ja się trochę czuję, jakby dzisiaj był 1 kwiecień. 1 kwietnia. A mi się tam bardzo podoba, ważne, że w mieście będzie się działo dużo. No kurde, jakbym chciał grać w mieście, to bym sobie Battlefielda zainstalował. Nie mówię, że będzie słabo, ale to już nie będzie ta sama gra. Putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny, and it's another step that sends you hurtling to the conclusion of the Light and Dark saga. Come on, amazing. Ateliany genialnie wyglądają według mnie. And talk about all the new stuff that we just saw. Strand, like Stasis, is a power from the darkness. Unlike our light abilities, which are all about creation, darkness is more about consciousness. Strand is psychic energy that forms this extra dimension, or this sort of matrix that connects everything together, connects all living beings and all minds. And you, the Guardian, are sort of gaining the knowledge and gaining the power to peer into this
alternate psychic universe and begin to pull at these threads and tug at these wires that are connecting all these living beings. When Guardians learn how to use Strand, it's almost like this third eye opens up. It's about peeling back the curtain of reality, taking those connections and then weaving them into new objects. Yeah, and it's pretty cool to see them come together. Like, it's always been there, and now that we can tap into it, we can use it for our benefit, whether it's through movement or through damage. Strand has a grappling hook. Since you're seeing into this cosmic Wybrać w tyglu, jak takie małpy to będą ci grapple latać. at any point, because the cosmic web exists everywhere. Even if there's not an object there, it will hook on to that web and pull you forward. It's just taking that idea to the next level, putting that, Jeszcze raz. that destiny spin on it. Wyobraź sobie, jak w tyglu takie małpy będą ci latać na tych pnączach. Hunter's kit, right? They're all about movement, rapidly traversing space, and being very agile. But as we were developing, it's like, oh man, this feels like it's too much fun to just keep it to one class, right? So we made the call to expand this super cool new Może w końcu nie będę musiał tak skakać daleko, tylko będę się czepiał ściany jak Spider-Man. On the design side, A może ci się we spodoba. wanted to come up with how each of the classes interpreted this additional psychic dimension, like in their own way, right? So the Warlock, they're the telekinetic master of Strand. So they're going to be able to Netflixowego telepathically reach into the Strand cyberpunka. dimension, pull matter out, and weave it into this big barrage of these Strand missiles. Wherever they land, these missiles are actually going to unravel, sort of reweave themselves into a new form. With the Titan, you're able to weave these claws and do an area of damage around you, spinning and slashing. The super I think I'm most excited for is the Hunter Rope Dart super. The Hunter does a flip and weaves these strands into this rope dart and is swinging it as they're kind of moving around. To mi znowuż przypomina The first time Skorpiona I saw that, w even in its kind of Mortal like rough Kombat. state, it just blew my mind. We've learned a lot from creating our other subclasses, and we've taken those learnings about combat, about movement, about build crafting. We've put that all into Strand, and I'm so excited to see where players take it once it's out there in the wild. Ja to jestem ciekawy, jak oni to wszystko zbalansują, bo to jest jeszcze istotne. Spoko, że dodają nowe rzeczy, tylko kurde, zbalansować to. Na początku staza też chyba nie była zbalansowana, dopiero po jakimś czasie zbalansowali. Wiesz, oni najpierw potrzebują opinii graczy i takich tam rzeczy. Na pewno. We believe that there are still millions more of your friends that would love to play Destiny with you. And the things that you want to see us improve in Destiny are also exactly what's going to make it easier to convince your friends to come and check out the game. It should be easier to create custom, incredible builds. Easier to find people to play with. Easier to swap from being that boss-melting, storm-chaser-wielding, falling star juggernaut right into that ultimate yeehawing, dead man's tail shooting, Titan's rampart crutching sentinel. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease. Rajdy. The changes we're making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes to how you see what there is to do and what there is to accomplish. And in the year ahead, we're actually making it easier to form groups in Destiny so you can go and do some of the greatest content that Destiny has to offer. No właśnie miałem mówić, że on wygląda jakby go kurwa od biurka odciągnęli prosto do tego nagrania. Załóż czapkę, bo masz słabe włosy dzisiaj, nie? Hey, here's a path to follow. Guardian ranks are basically like a knowledge ladder. We actually progress you through 11 ranks, and it's really like heavily focusing on like exposing players to all the systems of Destiny. At some point, the Nowy story about interfejs you as a będzie chyba. Guardian involves other Guardians and what they think about you.
That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. When you show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, you're going to know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny, not just from our perspective, but from the perspective of other players. Some of the higher Guardian ranks will actually be asking for you to step up, to actually rise to the occasion and prove to other Guardians that you are a strong player and a strong leader. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a looking for group system in Destiny itself. You'll be able to look for other players, you'll be able to find groups that are looking for players. I'm so excited about being able to form groups in the next coming year because it can be really hard to get through some of the hard content solo, and making it so much easier to find people to play with is just going to make getting into Destiny and doing the awesome content so much easier. Yeah, and they'll be able to say, this is a player who I can trust to lead me through the new raid. I want to join their group. Or they can say, these are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid because that'll be a great experience for them and a valuable experience for me as a leader. It's really going to help players come together and understand each other better. Aż dziwne, że dodają to dopiero teraz tak naprawdę, so much more social, and I think that it's going to really make Destiny players feel like they're on one team. So commendations is a feature that you'll experience towards the end of an activity. So you end the activity now and you get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the Guardians and choose what experience you had with them. So like, were they a good team player? Were they fun to play with? Tak jak w tym, jak w Bolcie, że oceniasz swojego kierowcę, nie? Or as a leader, than to have other players say, this person's a great teammate, this person's a great leader. It's really a system that's designed to let players show appreciation for each other. Also, using the commendation system, people are going to be able to say, like, hey, this person as a good leader, and looking at the Guardian rank system, they have a lot of experience. It's going to be, oh, that's the person I want to help me get through this hard content that I've been struggling with. Social games like Destiny give you an opportunity to like really connect with other people and do things together and get to know each other. And with a system like LFG, you're making it so that more people can get that experience started than ever before. Both the loadout screen and the mod manager are completely new features. The mod manager is meant to make build construction Destiny a lot easier. We all love our fashion game. Fashion game's amazing. And so we're going to take what we did for the fashion game and we're bringing it to the buildcraft game. There's going to be one screen where you can go to and do your entire loadout for your character. It's going to be amazing. So you'll be able to save the build that you've put together as a loadout and then switch between those things as you're going from activity to activity. Yeah, I feel like with the new release Destiny and the commendation system mixed with Guardian ranks, we're giving players even new aspirations. It isn't going to be just about power level. It won't just be about gear. It's also going to be about that Guardian rank. It's going to be about those commendations. It's all the ways that we're bringing players together. So today, we are also launching a brand new season of Destiny 2. And as we've evolved our seasons over the years, we've learned a lot. And I think we've been able to deliver some amazing character moments and events for the community. We're long past the era of content droughts. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week, year-round. And we're not slowing down. Each season, we want to keep raising the bar for narrative experiences in any live game. We want to keep pushing to create unexpected adventures that'll make every season of Destiny unique. And we want to keep listening and learning from you, the Destiny community, so that we can create the strongest seasons of any live service. Because the witness is coming. And if we want to survive, we need a crew. We need to enrich our defenses. If you're feeling surly, maybe even loot our enemies. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the season of Plunder. Aramis has broken free. The old
crew's now really under her command. I've read about them. What is the human word? Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Well, anchors away. Go show those pirates. Jak się to tłumaczy? Season of Plunder. Nie wiem. Grabież chyba. Łup, plądrowanie, zdobycz, rabowanie, zrabowanie, mienie, łupież, drapieżstwo. Łupieżcy, czyli tacy grabieżcy. Łupieżcy mi się z Diablo 2 kojarzą bardzo. Z trzecim aktem. Sezon łupieżców, spoko. Ja idę po słuchawki, zaraz wracam. Sorry, getting a little swept up in all this adventuring. Ciekawe, czy ten NPC będzie dalej za Gambit odpowiadał, skoro on tutaj będzie tak jakby ważniejszą trochę rolę pełnił. What are you most excited about for Season of Plunder? Pirates. This season we said, what if we just go to the stars and dig up buried treasure? We are unearthing a lot of mysteries and secrets. We're swashbuckling onto enemy spaceships. And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. We're gonna have an adventure this season. Eramiskel. Season of Plunder kicks off with Aramis being freed from her icy prison. She's collected old, fallen crews of pirates and rogue cabal together in order to hunt down mysterious relics and treasures. It's time to meet your end. So Guardians are tasked with stopping Aramis from collecting these relics. And in order to do that, you have to create your own crew of shady dealers and backroom brokers. Drifter, Mithrax, Ido, and Spider are going to be helping you. Anchors away. Ready when you are, Captain. That's the beginning of Season of Plunder. What you're going to be doing is forming a pirate crew of your own. You're going to fill it with different crew members that you can recruit over the course of the season. Drifter is going to toss you the keys to your personal catch. Then you're just going to set out into the stars and do cool pirate stuff. So excited. This season, we have multiple brand new activities coming that will really give you a sense of being on a pirate adventure. One of the mainstays of this season is a new 6-player offensive called Catch Crash. When I saw the concept for the catch with the big mainsails on it, I just said, oh my god, this is going to be a fun season. Just like seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. You get to become your own ammunition and launch yourself from a cannon to the other ship, and you are the weapon, so you're gonna go mess them up. The second big activity we have coming this season is called Expedition. You're going to be guiding a massive drill that's looking for this buried, hidden pirate treasure, and you're going to have to be fending off of all these pirate crews trying to protect their hoards. And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps that you can piece together fragments of this season, and they lead you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. Będziemy chyba grać w to. Będziemy. All of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are mysterious objects of dark power, and they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Taking the opportunity to line the ARC 3.0 update with the Fallen, it just ended up working out perfectly because you got all the simple ARC weaponry and the ARC shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. ARC is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast up into your enemy spaces and like deleting them. It's the damage type for people that want to hold W. You don't want to retreat. Unbridled aggression to the max. Hunter is really about close range action, being fluid and dynamic and agile, evasive.
So we're going to give Arc Hunter a new super. We call it Gathering Storm, where you summon your Arc Staff, like twirl above your head, and then launch it out, and then it will embed into the ground or into like bosses or mini bosses or champions and jolt them. Like a big lightning strike will strike the staff and overcharge it. And while that staff is overcharged, it'll start Tesla coiling little lightning bolts out at nearby enemies. Warlock is kind of this elemental conduit. You are a class that will turn yourself into lightning. You will create things out of lightning. Previously, we had this exotic armor piece called Getaway Artist, where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage as a result. So we decided to roll that into base arc soul behavior. Anytime you are amplified, any arc soul you have from any source will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Titan's about being this unstoppable freight train. It's about this constant movement. So we gave Titans a new movement option, something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. And it's all in first person. It's all very much in the heat of the moment. You see it happen. Its whole property is like rush down or get away. It's a movement tool to the max. There's going to be this new melee ability called Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist, all super flashy. It's our first ever charge melee, so you hold down the button, and as that cocks back and charges up, you'll end up doing more damage and getting a little bit more range. And speaking of like the whole goal of deleting things, I believe in PvP a full charge is a one-shot kill. It is, oh yeah. It's a little skillful to like pull off because you're going to have to really read your opponent here. The whole through line with Arc is like, it really isn't that complicated. It's move fast, hit hard, and stay alive. Proste 3 zasady. What I'm most excited about in Season of Plunder is that this is really a season that has a sense of adventure. Yeah. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that with the activities in the season, like we just leaned really hard into the pirate fancies. I love that we have your own catch. I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate leaders in their caves. The interesting thing about Destiny is we're not just a fantasy game or a sci-fi game, we're kind of a blend of both. And we take inspiration when we say pirates. It's old world pirates that you would see traditionally back in the 17 and 1800s. We have like a flintlock pistol, we have an exotic fusion rifle that plays different than fusion rifles you've ever seen before. It's just like end to end, just really leaning into that spirit of like the pirate adventure. And let's also make it so that new players coming in can actually jump in and get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. So jump in, join your friends, set sail, become the captain, and build your crew today in Destiny. Man, it is so awesome seeing King's Fall return to Destiny. Yeah, actually, King's Fall was the first thing I got to work on at Bungie. And I'm thrilled that a whole new generation of Guardians will get to experience this refreshed and reloaded showdown with the Taken King. So, we've shown you Lightfall. We've shown you the new damage type, Strand. We've shown you some of the deeper changes to the game that we're going to be making throughout the next year. But we have one more thing that we are excited to announce today. Destiny is coming to the Epic Game Store today. Epic has been an absolutely fabulous partner to work with. They love Destiny. And we are just huge fans of what they've been doing in the social game space. When we first started working with Epic, we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us.
They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social experiences in Destiny. And I got to talk about the summer of Fortnite Chapter 1, Season 5, when my whole family was laser focused, taking turns in the island to unlock Drift. In addition to launching all of Destiny 2 on the Epic Games Store today, for the next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. If you haven't earned your Galahorn yet, or you haven't played the Grasp Dungeon, Kurde, tego come to mi the Epic Games brakuje. Store and you can jump in for free. We want to welcome all these new Guardians with a celebration. One that stretches a little further than the last city. Pioter, słyszałeś? Nie słychać cię, Pioter, jak coś. Jezus, ale nie chcę tego widzieć. Czemu? Nie. Halo? Słychać mnie? No, teraz cię słychać. A few years ago, we shared our plans for the Light and Darkness saga. Widziałeś, co się działo przed chwilą? Nie, dopiero przyszedłem z słuchawkami. Since we started charting our own course, A co się stało? building this story. Nie, pokazywali ogólnie połączenie Destiny z Fortnite'em i z tą gierką taką dla dzieci. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Teraz dopiero to pokazywali? Tak, i powiedzieli, że jak pobierzesz Fortnite'a z Epica, bo w Epiku teraz będzie, to dostaniesz pakiet 30-lecia za darmo. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes. Nie. Preparing Żartujesz. technology and our Na game serio. to last for many Nie ma years szans. to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, and neither are your expansions. We want this story, since we first communed with the darkness on the moon, to be fully playable, start to finish. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset any more expansions. We want the Destiny universe to grow, and we're going to continue to do everything that we can behind the scenes to keep that possible within our game engine. But enough about the distant future. Let's talk about today, the best day all year to jump into Destiny. Yes, because if you're looking to catch up, right now, all expansions are free to play for this entire week on every platform for everyone. Right now, Season of Plunder is live, and the Helm's got a set of supercharged art gear for anyone looking to catch up on the fun. Destiny is live on the Epic Games Store. You can download it for free, and you can get the Znaczy, że co 30th zrobię? pack as your welcome gift. Ja nie wiem, czy to nie jest dla nowych graczy tylko. Right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms, and anyone who purchases the annual pass gets the exotic auto rifle Quicksilver Storm. Też mi się Wojas tak myśli, naprawdę. Chyba już za grube pieniądze weszły w grę, bo to już... No. Nie mówię, że to będzie złe, ale kurczę, na pewno inne. Nightfall. No. Mi się tam podoba tego, co widzę. Ważne, że będzie... No, fajne rzeczy będą według mnie. A, zobaczymy. Ciekawy jestem, jak na to społeczność ogólnie reaguje. Chociaż społeczność kocha Bungie, także podejrzewam, że łyknęliby wszystko. Ja nie wiem, czy kocha Bungie, ale... Nie pamiętam, jak się ta gierka dla dzieci nazywa. Ona była niedawno za darmo dostępna. A, no właśnie, no, Fall Guys. I kurde... Postaciami z Destiny będziesz sobie w Fall Guys mógł biegać, no nie, no po prostu. Ja widziałem tam jakiegoś szaksa, chyba był. Mam nadzieję, że w drugą stronę tego nie zrobią, że w Destiny będziesz mógł robić aktywności takie jak w Fall Guys. Mam nadzieję, że też, że nie.
No, Wojas pisze, że na Twitterze raczej się nie podoba społeczności, co się dzieje. Ja nie mówię, że Fall Guys nie jest zajebiste. Moim dzieciom się podoba, Xandu też to lubi. No ale kurczę... O, już można kupować. Fall Guys jest fajne, Destiny jest fajne, ale połączenie tego... A co, już kupujesz? Okej. Ciekawy jestem, czy gra będzie działała. Pewnie będzie jakiś update zaraz. Szkoda, że nie zrobili tego w ten sposób, że właśnie update się zrobił w trakcie showcase. Aha, coś jeszcze. Jeszcze coś tutaj będzie grane. Dobra, to jeśli oni startują za chwilę, to ja za chwilę wracam. O, coś mi się źle kliknęło. I Michał, weź powiedz coś, bo ja nie wiem, czy słyszę. No, mówię coś, tylko mi się zawiesiło, a teraz zawiesił mi się YouTube. Oj, coś się stało i tak średnio słyszę. Teraz? Halo, halo? O! Teraz słyszę, coś się zepsuło chyba. No, stream się na chwilę zawiesił. Dobra, ja za chwilę wracam. Okej, ja chyba też. Hey Guardians, and welcome to the Destiny 2 Showcase post-show. I hope you're having as much of a good time as we are, because it is so good to finally share all the things the teams have been working on so hard behind the scenes. We've got Arc 3.0, we've got Space Pirates, we finally have Drifters saying more than 2 words. It's a beautiful thing, and we've got some really cool stuff lined up. Before we get to that, I want to say what a pleasure it is to welcome to the stage the one, the only, D Flawless. Hey, how you doing, buddy? I'm doing great. Thanks for having me. It's such a... Okay, jestem. Give us your best Drifter impression. Go ahead. Pirates. Give us your best Drifter Okej, impression. Go w takim razie ja zwy na chwilę lub więcej, nie wiem. Go ahead. The beautiful world of Destiny. We've also got a live gameplay stream later on with some of the team as well, which is going to be a good time. It's gonna be fun. It's gonna be fun. Hopefully nothing crazy happens. No, we love crazy here. We're Bungie. Come on, let's go. Well, never mind. But speaking of deep dives, you actually have something coming up, right? I do. What you got? I got some members of the dev team here with me, and we're gonna be talking about some of the new stuff that's coming to Destiny 2. What's going on, y'all? Howdy, Flaw. How's it going? Thanks for joining us. What's going on? All right. So last time we did this was Shadowkeep, and Dado is here, and let's just address the elephant in the room, all right? There was a popular meme made, and I don't have a notebook like Dado did. I have cards, okay? So you can't meme this, all right? Solid. We're safe. We're safe. All right. Good to know. How's everybody doing? So good. Happy to be here, man. Awesome, awesome. Let's go around the table and let's have everyone introduce yourselves. Let's start with this lovely gentleman to my left. Hey, everybody. I'm Joe. I'm the game director for Destiny 2. Oh, hey, everybody. I'm Dan. I'm the general manager for Destiny 2. I'm Taylor. I am the senior test lead for Season 18 and Season of Plunder. And yeah, excited to be here. Hi, I'm Kat. I'm the project lead for Destiny 2 expansions.
Hi, I'm James Tsai. I'm one of the creative directors on Destiny. Very nice, very nice. Thank you all so much for being here. So let's just kick it off. We're all just talking. We're all just having a good time. What are we most excited for? Neomuna. Neomuna? Yeah. Neomuna. It looks so good. Did you guys see that trailer? It looked so good. Neomuna to jest ta planeta nowa, tak? I think in general, Miasto chyba in tak. Destiny, we've went to very different destinations. There are very nature ascendant, and I think I'm really excited to just see what a up to date, like super futuristic neon city looks like, and I'm very excited to just use the grapple on that. So, yeah. Grapple. Yeah, go. Yeah. Oh, I was gonna say the thing about Newman. It's really cool because, as Kat was saying, we've gone to a lot of like abandoned places, a lot of nature ascendant places, places that are falling apart or overrun. Mam nadzieję, że się kurczę nie poślizgną za bardzo z tymi zmianami, bo dopóki jeszcze ludzie to będą łykać i społeczność za tym pójdzie, to jest okej, ale średnio by było, jakby się społeczność wywróciła i by jednak zdecydowała, że nie chce aż takich zmian, bo to naprawdę wychodzi poza ramy tego, co jest do tej pory dość mocno. Yeah, and then they're like, okay, we've gotten really good at this like swamp making. It was like, great. Now make a city, right? Like now make like wiem, o co ci chodzi, Wojas, dzięki. like something that's never been done before in Destiny, where you feel like, you know, minutes before you got there, it was functioning, right? Like people were thriving in this place, and that's just a place that we've never been before in Destiny. Absolutely, you guys killed it with the design, and did I see this correctly? Are we getting destructible? Dobra, nie było widać przez chwilę filmu. Sequences there, and yeah, there's definitely like some locations, some places where there's going to be a lot of like things blowing up, a lot of visual flair. It's not like the kind of destructible, like dynamic destructible stuff where you're like going to blow like a new path in the level and be able to like take a different route than you thought you could, but it really adds a lot to the mood and stuff to have like these things blowing up all over the place. It really musimy mieć jednego optymistę w teamie, także chociaż niech Wojas będzie optymistą. Nie no, szczerze mówiąc, ja myślę, że dzisiaj jeszcze coś pogramy na streamie, że uda się wejść jednak do gry. Yeah, I think I earned that, you know, those 2 treasure chests for my encounter there. I'll be on my way. After all the explosions. Yeah. Right. I mean, that's the trick, right? Like, it's a war zone, right? Like, I know we've been at war, and I know we've been protecting the last city, but to Joe's point, we just spent, you know, the last year in the swamp kind of playing detective. And this is, the battle is there. It's huge. It's larger than life. So there's things blowing up. There's the constant struggle. It's just a very different vibe. I'm super excited for the action of it. Who doesn't like blowing stuff up? I do. So we talked about a little bit. Tell us more about who we're going to be encountering on Neptune. Who are we fighting? Wojas, co to jest 200 koła ludzi? Yeah, I mean, I think the big thing is, you know, the Witness has pulled in and sent Callus, right? You probably saw that concept of Callus's, you know, in classic style, the big pyramid ship with his own sort of effigy crowned on it. And so there's going to be a lot of cabal. And then there's also this sort of Vex undercurrent threat of Neomuna as well. And so that's an interesting thing that players will sort of discover, you know, what they've been dealing with for the past. But on top of that, I mean, you know, Callus is back, loaded up, really as a disciple of the Witness. And so... Is it really him? I could say with like 97% certainty. It's like Callus and not a robot. Okay. Yeah. All right. Yeah. Definitely probably. But yeah, it's so cool because you know, we've been seeing like a ton of stuff going on with like Kayatal and stuff in the past few seasons and things, and we're starting to explore like more of the backstory of like the Cabal, find out more about them as a combatant race. It's just really exciting to see that happening, like the Destiny universe continuing to grow, and Callus, like we're gonna find out like why he's, you know, signed on with the Witness. What does he want? What does he hope to gain? Yeah, but speaking of which, though, but like, even though it's 97% Callus, and it's the Cabal, but it's not the Cabal we know, right? Like, as becoming a disciple, Callus got some upgrades. So like, there's a different Cabal we're going to be fighting. There's different flavors to it. And I think the biggest, right, you know, upgrade, it's not just the Cabal. There's
there's another unit of the pyramid coming with the cabal, right? And the witness said, hey, you're gonna need some help. And that's what we call this the tormentor, right? Those things look terrifying. What can you tell me about the tormentors? I'm excited to go up against these. They are terrifying. They are terrifying. We can tell you that. Yeah, so the Tormentors are a new pyramid unit that will be joining the Cabal and the forces of the Witness this time around. And they're basically bosses in the battle arenas that you will encounter throughout Neomuna. They are, as you said, terrifying to fight against. They have different phases, and they're really like, scary mini bosses. Yeah, it's. I mean, we called them like terrifying Grim Reapers, and these things are awesome because they're like the first like pyramid units that are like in the core combatant sandbox now. That you know, so that they're gonna anchor like a lot of tough encounters, and they have a bunch of different ways they can hit you, right? They have like the like side thing, we called them, you know, like I said, our terrifying Grim Reapers. So they throw these like side like projectiles at you. I co tam na tych innych streamach jego like, wafel you know, się like dzieje? grab you and stuff, and it's just like it's a completely different experience fighting them. It's a really, really fun kind of like. They're living up to their name. Yeah. Can't wait to get tormented by some tormentors. I like how terrifying Grim Reaper was the throwaway term. Like that's scary. Piotr musiał nas opuścić. Nie mówię czemu. And we also have another new character type. What are we calling these Cloud Striders? What can we say about these guys? Are they friend, foe? Yeah. A little background on the story of Neomuna. So during the first collapse, there was basically a ship that was able to escape, and that's how the society in Neptune started, and how Neomuna as a city came to be. They basically have been preparing all these years to avoid the second collapse and make sure that all their citizens are safe. As part of that, there is this class of people who actually are volunteers, and it's a very different paradigm from what we know as the Guardians. Dlaczego The Guardians are martwi? basically Duża ilość chosen by the migotów. Traveler to defend humanity. With the Cloud Striders, they actually volunteer to go through a bunch of cyber enhancements and really be ready to protect the citizens in the city. A And w so sensie, że that's cap a very jest heroic zwiększony, thing to czy... do. And we're going to be able to discover more of their story and how they came to be. But also it comes with a cost, like they actually shortened their lifespan for about a decade as they are Cloud Striders. And so you basically have two at a time, one who's mentoring the next one. Ale tam Jago, będzie i na to play czas. out in Lightfall. Yeah. What I sort of love about the Cloud Striders is they sort of form this mirror for the Guardian in a bunch of ways. You know, we think A of Guardians powiedzcie as mi, the only heroes, może macie sort to of zweryfikowane, people czy jak have come up with a different way. ściągnę i And, zaloguję you się take przez Epic yourself i as a ściągnę grę Guardian, przez you know, Epika i będę grał przez Epika, to też dostanę 30-lecie, czy and to jest then you tylko dla stand nowych next graczy? to one of the Cloud Striders, and you're like, No, brakuje mi tego dodatku. yeah, and every one of the Cloud No, Striders Piotr looks tutaj like they're hitting the gym. teorie się you know, pojawiły, czemu morning, nas noon, and opuściłeś. night, and they have a very different Jakie? approach to combat maybe than our sort of like Jakie? tactical view or mystic powerful view. Jego wafel, czekaj, chyba jego wafel tu Yeah, it's pisał. a beautiful juxtaposition, right? Like you have the Guardians, as Kat said, that Że- were chosen, like chosen for Oszalałeś, jak immortality zobaczyłeś but still Ramis. for defense and protection, versus these Cloud Striders that On, opt in skąd on może to wiedzieć, to że tak shorten było? their life, the antithesis of Bo tak było. to sacrifice their mortality O, pan T also pisze, to że defend. jak się And zalogujemy it's interesting przez to see, like, to explore Epika how i those two ściągniemy different grę przez societies Epika, play to out and how dostaniemy they też to approach battle and how they 30-lecie. approach combat. It's going to be really awesome to see it A play to out. będzie That's spoko. awesome. So speaking of combat, we have a new energy type strand. Ale co, jak ja tylko zobaczyłem, że ta Eramis poruszyła tylko ręką, to ja już wiedziałem, co się szykuje. Coś, nie wiem. I mean, it's green. You saw it was green. Like, It's green. There you have it. That's the bulk of it. Yeah, I think one of the interesting things for Strand, you know, is it's the first power where your Guardian is the first. W ogóle dzięki, że z nami jesteście, że chcecie to z nami oglądać i komentować, bo są na pewno dużo większe streamy i oficjalne, a mimo wszystko i tak jesteście z nami, także bardzo miło. And then I think how that gets, translated into gameplay is this high mobility. We really love the W ogóle pytanie, ile będzie mi się pobierało te Destiny. Touching into that web, and that's why grapple can grapple anywhere, right? You don't need a point. The web is everywhere. You find the web. Chyba bardzo długo. And how the different classes sort of,
make this web come to life, I think it's going to be really interesting for our players to discover over the next few months as we start talking more about 130 giga, And bo ja it's spiszę, been że ma something ta that we've gra. been exploring on throughout the whole campaign is also Ale akurat mi chodzi o sezon. as No. Joe was saying, and how we can learn and utilize this. To będzie pewnie coś koło 3 giga, czyli tak typowo, ale ostatnio to mi się pobierało kilka godzin, chyba 8 godzin mi się pobierało ostatnio. It's been really cool. As a Titan, I'm very excited about doing the Titan thing and actually like have like hold strand and have like a whole AOE. What's with all the punching? Whoa, they're claws! Now they're grafted on! Excuse me. This is a refined punching. So yeah, super excited about strand. And I think one thing that I really want to make sure that we highlight is what Joe said, like you don't need a grapple point to use the grapple. Like you can actually grapple onto anything, the air or whatever you want, because we are using this cosmic web that permeates the world. That's really good for me because as a hunter who regularly overextends himself into like every fight and is just like after 2 seconds like I gotta get out of here, that grapple has saved my life a lot of times. Sweet. Can't wait to get my hands on the grapple. We also talked about the legendary campaign in the showcase. Is there anything new to the legendary campaign coming, or do we expect some of the classic rewards that we got last time with the getting us raid ready and things like that? Yeah, I think No, trzeba będzie from a reward zrobić side, na legendzie we're chyba. following a really similar story. I think we're going to give you the awesome, gear at the end of the Jeśli Michał, to czekać pewnie nie możesz, to nie? Słuchaj, bo mówimy o nagrodach. Choose one of the new exotics this time. We're making sure they have high stat rolls on them. But in addition, because you're unlocking strand during all this, we're also going to give you a little bit of extra strand currency. So if you do the legendary campaign, you're going to be able to earn 1 extra fragment right off the bat. But I think the differences really start to come less in the rewards and more in the campaign itself. If you look at the Witch Queen and what we did in the campaign of the Witch Queen, I sort of like to compare that to the Corrupted Strike, right? There's like a little bit of nuance, it's a little bit creepy, there's some mechanics going on, and you get to play with a little finesse, right? Bo sprawdził, ile kosztuje dodatek. Really what we're Tak jak doing in zawsze. Lightfall is like the Proving Ground Strike, right? You're like, hey, Normalnie 179 zł chyba podstawka, a wersja specjalna, znaczy edycja tam specjalna 300 coś. 209 i 439. Oh, how many? Czemu tak drogo? No, not many. Shots fired. I mean, Legendary Campaign has been such a joy to to bring into the Destiny universe the past couple of releases. Just getting back to that that smart combat that you have to make choices. You can't just be James and rush in and then try and grapple your way out of trouble. You have to actually think about where you're going to stand, where you're going to aim, what your loadout is. How are you kitted out for this fight? And to see the designers, Aleksander, to słowo inflacja to brzmi jak mem już. Wszystko tym wytłumaczysz. All the different ways that a player can pick it apart and the different ways that they want players to be able to make progress in it or push back on the players. There's just so much loving handcrafted work that goes into designing these encounters. It's just been so much fun to watch. And honestly, just because I'm probably I'm definitely the most recent person to Bungie, I think seeing that, what James is just saying about the love that goes into crafting all these experiences has been absolutely just fascinating and just endearing, honestly. As a huge Destiny fan and now having the privilege of honestly working on my absolute favorite game in the world, it's amazing to see how it all comes together. And sorry, I'm going to stop or I'm going to get emotional. Go. Good. Sure. Taylor, let's. What are you thinking about the strand abilities? What are you excited for in Lightfall? Tam nie za wiele. Ile to? I feel like Około 3000. Podejrzewam 3,5 może. Także może tak być. Okay, you know what? I've seen there has to be. I think we're the only Titans, really. I think the biggest problem with being able to see the internal stuff is you see all the armor sets really early, and then you're like, okay, what class am I playing this time? Yeah. Especially the aesthetic. That is always all about the fashion and
how your abilities will like kind of mesh with. I'm all about aesthetic fashion, so it's nice to kind of like fit that in with your subclasses. Well, fashion is the real end game, right? Oh yeah. Oh yeah. So we love fashion, we love Destiny, we don't want it to end, but we've heard talk about the end of this light and dark saga. What does that mean? Is Destiny going away? No, Destiny's not going anywhere. I think the easiest way to think about the end of the light and dark saga is the end of a chapter in a much longer tale, a much longer book or series of books or something like that. Like, this is a great moment in time in the history of Destiny and in the history of the world, and we want to tell it right, and we want to have a satisfying conclusion, but a conclusion to that chapter, not the story of Destiny. I think we've been for a long time. Aha, no to ciekawe słowa. This, we've got this big white ball in the sky, the Traveler, and we've got these big creepy pyramids coming from space. And we want to make sure that we're always making good on those stories, right? We're saying, hey, you've been waiting for this. We're going to give it to you. And then we're going to go to a next chapter, and we're going to be able to move beyond that in the Destiny universe and talk about new, exciting ideas. Awesome, awesome. So Destiny is forever. You know what else is forever? Fortnite. No nie. Epic? What's going on? I mean, like, why wouldn't we want to be on Epic Games Store? Yeah. Right? I mean, one of the key pillars of Destiny that our ambitious goal that we try to hold ourselves to is we want to be able to play this game anywhere. Right? Like, and just Epic Games Store is such a huge step in that direction. There's so many amazing gamers that are over there on that platform. And we're big fans of Epic, we're big fans of all those games. We're super excited today to be able to bring Ale widać, że gada to, co mu Destiny kazali. to all those players who may not have experienced it before. And also worth mentioning, if you do go on Epic Games Store today and sign up, you do get the 30th anniversary pack that we launched last year for free. Wow. Forever. Wow. I'm super excited to see all the collaborations, Epic, Fortnite, Fall Guys, all that. But before we get into that, there's some other things, very exciting things that the community's been asking for a long time. LFG's coming into the game. You finally did it. Give me the story behind this. Yeah, I mean, Dan just talked about it, how important it is for us, for the Destiny 2 team, to make sure that Destiny is like a social game, and a game that like it's so easy to jump in and just like either play with your friends or find new friends to play with, right? And so LFG is really a step in that direction. And so making sure that we have a really good system in game where you can jump into your favorite raid if your clan is not available for some reason, or you're actually looking for a clan, I think is going to bring a lot of those experiences to way more people than it currently does. And so it's super exciting that we'll be able to bring that in next year. I think one of the most exciting things about LFG is the way the team is approaching it, right? And they want to make sure we have the right foundation, because we want a really stellar LFG in Destiny. And so, what's coming first with Lightfall is this thing we call Guardian Ranks. And Guardian Ranks for us to mnie ciekawi is właśnie, this Guardian journey Ranks. from the absolute new light player all the way to a Grandmaster like PvE All-Star. And you can go through these ranks and it'll show you, hey, here's what you need to do next. Oh, you've mastered that? You should try some of this stuff. You should try learning about build crafting. Okay, you should try getting into dungeons. You should try getting into a little bit harder strikes. And we think of that as really as the base for LFG, because when you want to go to LFG, you want to know that the people that you're looking to build your raid team with, your dungeon team with, your trial team with, you want to know they're ready, right? And so Guardian Ranks really is this thing that you can say, like, hey, I'm ready. Like, I've done all the stuff that shows I'm ready for the raid. Stats. Yeah, and I think between Guardian Ranks and accommodations, we not only have the tools that are hopefully going to say, hey, I know I can build a good raid team in this tool. We also have encouraging people to go down and say, hey, let's take this person on their first raid, right? Let's bring them up. Let's get them up to the next level of Guardian Ranks. And so I'm really excited about how the social team is addressing all these things, because it's really important. We love this sort of unmatched made content in Destiny. We want to keep it challenging and engaging, but we also want to build those tools that are going to allow you to get into that content and say, oh yeah, I've done the raid, right? I've done the, I've gone and mastered some of the coolest content in Destiny. Yeah, I think there's like a lot of cool elements that, like Joe's talking about, Oj, where it's showing you what you need to do to, to progress, how to spend your time. Another property I really like about Guardian Ranks is that as you move up,
it forces you a little bit out of your comfort zone. You know, it's getting you to try new things, to maybe do new things like new activity types, to try and put yourself out there like a little more in terms of like, you know, like the aspirational content or trying to do some social things to keep your growth and your journey in Destiny like moving forward at all times and not falling into like these like the same patterns over and over. So there's a lot of just really cool effects having like a Guardian rank system, you know, that has on the player. Yeah, and one of the last things I think that we're really hoping the system can do is Destiny can be an overwhelming game, not just for a new player to get into. Hey, there's so much stuff, what should I do? Also, if you're taking a break and you're coming back. And we really want the Guardian ranks to be this place that you can go where you're like, what should I do? There's so much to do in Destiny. What should I do? And you can say, okay, I should work on this. Wait, you're allowed to take breaks? You are allowed to take breaks. Yes. And I think this is a really important part of Guardian ranks is that even if you have friends who are playing, but like you're coming back to the game or you're brand new to the game, that's probably a place you can point them to. And it's like, why don't you just follow like this? And it's probably a great path for you to ramp up. And then Joe also mentioned commendations. And one of the really important things about building a game that's inherently social, and we want it to be, is to make sure that our Guardians are in their best behavior and are being super helpful to the community. And so commendations after every match-made activity is actually something that will be able to reflect that, where players will now be able to send commendations to each other and reward players for their good things that they did in the game. Either they were helpful or like they were really good at PvP or whatever it was. And so Pioter, that 9 system giga. plugs into Guardian ranks, and I think it's going to be 5 giga sezon, really tak? highlight of No chyba. No. Yeah, once you get past all of the, hey, I've done all the content, there's a few Chyba jutro Guardian ranks at the end. They're all actually about that combination. Wow. It's all about saying to say, okay, you've proven that you can do all this. Now prove that you're a person that other people want to play with. Ciekawe, bo nie Doesn't mogę always tego have to be that pobierać. you're the, you know, most amazing raid leader. Patrzyłem It can też, also że się be nie like, da. whoa, Chyba. Kat's just like super dependable, right? She's got like a good attitude, and like you look at her lane in Vault of Glass, and you're like, yeah, it's handy. Zależy też jak dzisiaj mój internet wypada, bo wtedy 3 miesiące temu jak pobierałem ten sezon, to był dosyć wolny, a teraz może być szybszy, nie wiem. To różnie bywa. I want the troll commendation. Nie, dodatek będzie w 2023. Tak, ale mi chodzi o... Znaczy nie, ja odpowiadam teraz na czacie. A, no spoko. Season of the Plunder is here. Arc 3.0 is here. What do we have to say about Arc 3.0? There's so much cool stuff to get our hands on. Taylor, what do you think? O ile jeszcze sezonów będzie w tym dodatku? Ten, co teraz będzie i jeszcze przyszły. 19 i później jest dodatek. A, i w 19 sezonie będzie kolejny dungeon. You can bring in, you know, older arc weapons that have been your favorites. Więc będzie, wiesz, Michał, znowu będzie frajda podczas tego skakania w nowym dungeonie. Będzie na pewno. Jeśli nie wiecie, to w piątek robimy podejście do nowego rajdu, także w piątek będzie bardzo ważny stream, który będzie, podejrzewam, bardzo długi. Najprawdopodobniej zaczynamy o 19. Chociaż już przygotowywać się, podejrzewam, będziemy wcześniej. Całą noc. No, będzie trwał, podejrzewam, znaczy nie wiem ile będzie trwał tak naprawdę. Mamy na to 24 godziny, także dużo kawy, dobre nastawienie i będzie... A, jeszcze kiedyś 24-godzinny stream z konia trzeba będzie zrobić. Jeszcze na dodatek graniem lewą ręką. Just jump over it and I just go right off the ledge to my doom. Now with like being able to throw the arc staff, like I have like a whole other way to just like miss and like be totally ineffective with my super and get laughed at by everybody. It's like it's Hunter it's so struggles. cool. Hunter struggles. Warlocks have a cool new ability where they turn into a ball of lightning. Yeah, I mean, why not? Normal, yeah. Obviously. Let's just put that in the game. And so also Blink is back on the menu. Yes. Właśnie Blink. How great is that? I mean, I'm excited for the people that love Blink. As someone that is constantly the victim of people that are in
you know, a PvE jumping puzzle. Like, oh, don't worry, guys, I'm great at Blink. And then we're just sitting there. We're on the King's Fall tomb ships. We're looking down at them. And you're like, you got it, buddy? Sure? You sure you're great at Blink? Oh, man. So Arc 3.0 is here. We got Season of Plunder, Pirates. Let's talk about the narrative theme of this season. Why pirates? What are we doing? Why not? Why not? I know. I realize I set myself up for the why not. I mean, yeah, who doesn't like pirates? I think that we've seen time and time again in pop culture, like we're always so fascinated with like the pirate fantasy of like action, adventure, peril, a lot of that unknown on the open seas, and that felt like we could really merge that into the Destiny universe and make it make sense, because there's always looming danger in the universe. Like there's so much empty space. You don't know what's lurking out there. And I think it's also a really cool way that we can tap into some further stories about like Drifter and Spider and how they've had like these run-ins with you know, the unsanctioned side of the galaxy, and kind of just finding a little bit more to them and some deeper dives into their personality and their characters. Yeah, pirate mystique is just a real thing, right? Like, and when you have, to Joe's point before, right? Like we have our sphere good, triangle bad. Like we have very clear images on what's on what side of the battle. Having something that is neither, having something that is that, like, you know, you don't really know where it's going to go and is unsanctioned, to use your words. I just think that's really exciting. It just adds a new dimension to the struggle and the conflict. And Pirates is really like, it's classic Destiny. Like the Fallen are spider pirates. Yep. It is time that we make good. When you say this is a fallen captain, you're like, a captain of what? And you're like, of that. And Aramis is back. You see that pirate ship back there? Yeah. I mean, but that's a true statement, right? Like ships are always cool. Pirate ships are cooler. Like it's just always are. There's a cool thing about the pirate Kurde, aesthetic szkoda, że that I Xandu think nie the ma z team nami, just bo ciekawy nailed jestem, for this jakby release. reagował So na can we to. talk about the aesthetic a little bit? Are we getting pirate to hats? jest- What are we going to be wearing as pirates? Are we A going co on to tam musiał zrobić? the full get up? Oh, Nie yeah. wiem. Yeah, we, as the fashion lover here, we get the hats, we get some slick coats. I am a Titan main, but I have to say the Warlock set is so cool. We kind of are fashioning our armor sets based off of like some of the pirate fantasy of like captains or swashbucklers, and so you're seeing a lot of hats. Pioter, you're seeing bo a jest lot w of ogóle coats, a taka lot of, akcja. like, shiny buttons and like No, doodads that are just Że attached na to rajd to attached chyba to będę your się armor, przygotowywał and na I'm so próżnię excited. z powrotem. I am Tak, Xandu coś going pisał. to I wear musisz mi so much pomóc pirate. postać ustawić. Dobra. I jeszcze, a nie, w sumie nie wiem, czy... Czekaj, masz Omnikulusa? You know, Taką klatę? Chyba tak. No to by się nadała w sam raz na I rajd. don't think we get parrots. We do get Jak na crewmates próżnię. No, though. Wojas pisze, że wszystkie dodatki są przecenione. No tylko, Coś że tu nie mi było. akurat brakuje 30-lecia, a nie wiem jak Piotr tobie. Brakuje O, coś, faktycznie, teraz przecenili dopiero. Pirates, you know. So we're brakuje ci coś poza tym jeszcze? Poza 30-leciem nie. A, no właśnie. A lot Także of loot. I was gonna say a lot of booty. my but a akurat lot of loot. jesteśmy uzbrojeni w dodatki, ale dobre info, jak ktoś potrzebuje. We really leaned No. into the pirate fantasy. So we have an activity called Catch Crash. Try saying that 3 times fast. It is a challenge. And it is essentially you are having a shipboarding crew, and you launch yourself over to the enemy ship. You fight your way through to the captain's quarters, and then you beat up that fallen captain and and get that loot. To będzie And then we also zwariowane. have expeditions, and it is 3 different activities where you're kind of going, plundering and finding treasure and glory. And then we also have hideouts, and those are 8 different activities where you go in and you are
getting rid of some scurvy dogs. Kurczę, ale cieszę się, że jak kupowałem Królowe Wiedźmy, to kupiłem to z tymi chyba z 3 sezonami, czyli Pioterema. Królowy A nie 3? Nie, bo ten pierwszy, na którym grałeś, jak go kupowałeś, też dostałeś chyba. Aha, tak, dobra. Ale nie, no to chwila, bo teraz jest... Dobra, okej, masz rację. I 2 dungeony przy okazji kupiłeś też dzięki temu. day-to-day gameplay loop of Destiny. What's coming to Strikes, Gambit, Crucible? What can we say about that? Yeah, I think the good news today is that we've got Cathedral of Dust coming back to Destiny today. We've got a new PvP game mode coming soon this season called Eruption. Next season we are hitting the old competitive playlist pretty hard. We're doing some matchmaking stuff, and on top of that, we're getting focusing engrams coming to shacks, which I think will be a pretty exciting thing. And then as we sort of get into Season 20 in Lightfall, we're really turning our eye towards Zavala and the old Vanguard playlist with focusing coming to him. We are refreshing some strikes, which is the first thing that we've done. This is not like an old strike coming in Destiny. It's a D2 strike that we look at and say, I think those could use a little bit of love. And like shadows. Yeah. And so you may find out about some of those coming in. And then we've also got some really exciting changes just coming to Nightfall and stuff overall that we'll talk a little bit more. And then, of course, next year, you should expect reprised PvP maps and new PvP maps coming as well. Yep. Sweet. So, what else are you guys excited to talk about? I mean, one of the cool things from the trailer that we saw that we didn't get to touch on really, we've been talking about fashion, and the changes you guys made to the fashion interface was amazing. That's now coming to loadouts. Wiesz, może jak Aleksander, jak będziesz Szaksa może obracał, to będą to gramy. Nie wiem dokładnie, jak to będzie działało. Bungie, and it was like, if you could add one thing to Destiny, what would that be? And I was like, loadouts. And everyone was just like looking at me, because again, I wasn't hired yet, and it was just like, And then, as we saw, loadouts are coming. So it's very exciting. I think it's something that like every Destiny player has wanted to have in the game, and so I'm very excited that not only like już można pobierać 7 giga also the fashion game is ponad. introduced Pobierajcie sobie. and so it's going to be super. Ta już włączę pobieranie, tylko pewnie będę miał taki ping na Discordzie, że nie będę was słyszał. Znaczy ciebie, Michał. No, mi to się powinno w miarę szybko ściągnąć. Plan jest taki mniej więcej, że jak się skończy ta transmisja Bungie, zrobimy sobie przerwę, myślę z pół godzinki może nawet, zobaczymy, o której się skończy. I ustalimy jakąś godzinę, o której wracamy i damy wszystkim czas też na pobranie dodatku i na ogarnięcie się. I może uda się jeszcze trochę posiedzieć w grze. Zobaczymy, jakie będą pingi. Ej, dobra, to ja się może rozłączam, bo ja i tak w sumie was nie za bardzo słyszę, a jak mi się pobiera. Dobra. Ja już mam 1,5 giga, także u mnie to pójdzie szybko. Dobra, to ja spadam w takim razie, będę jak mi się pobierze, bo nie ma sensu pobierać. Będę pisał na Discordzie, o której się spotykamy jak coś. No dobra. It's such a time saver as well. Like it's much faster to get into the fun and like even strategize with if you're playing with a fire team and be like, how can we make sure that like we're all covering all the things that we need to cover for each encounter and each activity. So it's super excited about it. Huge time saver. I'm so excited for that because my fire team takes way too long in the tower to like figure out what they're gonna set up and what they're doing, and it's like, you guys, let's just go. Like, już ściągnąłeś i wszedłeś. Ja też chyba wejdę wcześniej, to może mnie nie wyje. Well, I'm really excited for content creators as well, because I think one thing that's been difficult, people will discover a great build and it can be really hard to show off and to talk about. And this is just, hey, I just took a screenshot of one page, right? And here's everything you need to see on it, right? And then someone will be like, oh, okay, I can set that up. I can call it the flawless loadout, right? Like that's great. I like that.
might use it. Yeah, no, that's a great feature that you guys have added. I know as a creator, doing guides, sharing builds with the community, being able to just share it on the fly like that, it's going to make a lot of people's lives a lot easier. Dobra, You can zaczyna just się click of the stream. button, switch to an all. You can just click of the button, switch to an all strand loadout. So let's go back to strand. All right, are we Co, getting Woja, strand znalazłeś? everything? Strand Nie weapon, widać. strand Chyba, armor? że wrzuciłeś na What's- Discord. We're getting legendary and exotic strand weapons. Yep. And I think that's all we can say. Yeah, without someone from the weapons team appearing from behind one of these photos and taking us out. They're in the building, you know they are. They're watching. Okay. One thing we haven't talked about, though, are the raids. So we have a new raid coming out this season. Well, new raid coming out O this rajdzie season. mówią. And then no one asked about Lightfall. I don't know. I'm like on edge over here. I was like, yeah, we definitely have not talked about the raids, Kat. Yeah, tell me everything. Can't really say much. There's a raid. Yeah, I mean, raids are obviously like one of our most cherished end game activities, and so it's something that is coming for Lightfall. We'll have a brand new raid, a 6-man activity, as they've been. We're super excited about that, and we'll share more soon. O nie. Also, we'll stay pretty cryptic about people know it's coming. Po co w ogóle się odzywała na ten temat, jak nic nie powiedziała? Right? And again, sworn to secrecy here. Like you'll find out when you find out. But I think that we've been really happy with the amount of raids and dungeon content coming out this year. We really want to make sure, as Guardian ranks and LFG come on, there's always just like a girth of PvE in-game content for you to sink into. Yeah. Really nice. And we talked about the raid. I'm assuming the witness is going to be tied into that some kind of way. Can we talk anything about what we can expect from the witness? Are we finally going to learn more about what the witness's deal is? Ooh, I can take this one. Yes, we will. Okay. There you have it. Yes, sir. Yes, we'll find out about the witness. All right. Anything else you're excited to share with us? Any insights from the team? Any tidbits you have for us? I think one thing we haven't talked about, James, I know you wanted to talk a little bit about the gear that's waiting for on the helm, and I wanted to talk about, today, right now, if you pre-order Lightfall, you get an exotic, and it's from Neptune. It's sort of used a little bit Wiesz co, of nie wiem, przyjrzę się temu za chwilę, bo Cloud Runner, ogarniam sobie grę teraz. technology in this thing we call it Quicksilver Storm, and I think the weapons team has gone a little bit wild here because it is somehow an auto rifle that shoots bullets, missiles, and grenades. Yeah. And so I'm excited to get my hands on that and start using that. So we can get our hands on that right now. Yep. If you pre-order. Pre-order. Yeah. Lightfall pre-order. And the other thing Joe was mentioning, W preorderze dają jakąś zajebistą broń. Fajnie, 200 zł. And we know that chyba będzie trzeba to przegryźć. You lapse for a little while, there can be a lot of work just to get back up to where you want to be. So with this new season, you'll be able to go to Helm and grab a chest that will catch you up now. So we're gonna have a full set of gear in there, and it's gonna bring you up to the base power level for the season. We're also gonna have a special little exotic gift for you in there. So if you haven't gotten Thunderlord yet, now's your chance to grab that, and that's gonna pair nicely with Arc 3.0. I think what's really exciting about that gear is it's not just about the power level. The systems team went in and they said, what does a good set of gear look like for a Destiny player? And so they've set you up with some legendary weapons, some mods in your armor, some Thunderlord, right? Then we really wanted anyone to be able to wear this and to be able to go into some match-made Nightfalls, and people be like, oh, that's good. What you're wearing is good. And sort of have that confidence that as you get those better and better weapons, you have this baseline of really just competent weapons and armor to go out and adventure in. So yeah, we got Thunderlord coming back, and probably a bunch of new Arc weapons are going to get a nice refresh with the new season. Any weapons in particular y'all are excited to play around with this season? Like I said, I love my Trinity Ghoul. So Trinity Ghoul, Risk Runner. Risk Runner. That's not going to be a problem at all. Sweet. Well, season 8, Season of Plunder is live right now. You can play it.
But that's it. That's all our time. I just want to thank all of you for taking this time with me, going on this journey. But right now we have a trailer. We've seen it already. Let's watch it again. It's the Lightfall trailer coming to you right now. Okej. When they see this glorious end, they will come for us. To savor the fruitless struggle to its last drop. It's who they are. Bojas, gdzie się po to zalogowałeś? Tu. Let them come and see. Our shape reveal what they do then. Unshackled from hope. A, to w grze to okej, ale chodzi mi o ten emblemat jeszcze, czy tam nagroda, którą linkowałeś na Discordzie. In the end. Are we free? A ja mam taką informację, proszę, pięknie. O. Welcome back, Andy. That was A lot of good stuff. a lot of good stuff. And you survived your first encounter with Joe's glorious mustache. I did it. I hope I wasn't staring too much. I mean, if you were, he can't see it over all that hair. It's fine. You're good. You're good. I really liked what you guys were talking about, especially what you were going through with talking about Cloud Strider and Ark and Shran. Everybody has seen the Pirates. You kind of look like Preston a little bit. It's a character. He's like, another settlement is waiting. And I'm like, I'm gonna get my settler on. It's gonna be awesome. It's gonna be epic. I'm gonna destroy enemies. It's gonna, in the nicest way possible. Kindness Destroy matters. them in the nicest way possible. Yeah, destroy them with love. You know the thing I like about Preston is his outfit. And I know you Right. love outfits too. You're about to talk about some outfits? We're about to talk some outfits. I'm excited. I'm a big collector. If you don't know this about me, I have an entire shenanigans of collectible statues, replicas. I'm pretty sure I'm gonna die at a young age because I'm gonna die under hoarding. But it's really exciting. So like, I'm actually excited to go into the next segment because that's where we're actually talking with consumer products and getting our geek on. Yeah. I'll let you get to that. I'll catch you later. Dope. I will see you later. Hi, look at that outfit. I love it. I love it. How are you guys doing? Good. How are you? Good. I'm amped off of this showcase, man. I just want to be a space pirate. Dreams do come true. Facts. Right? Facts. Yeah. All right, before we go into this, because we're going to be talking about the Lightfall Collector's Edition, we're also giving away 10 Lightfall Collector's Editions because they're hefty boys. This giveaway is going to be, unfortunately, for our North American audiences only. But if you do win in the chat, we do the Twitch drops, make sure you're in chat and engaging. I co, Aleksander, też dostałeś się do gry? Kurczę, mnie do kolejki wrzuciła. We don't want anybody to feel left out. But enough about that, because I need to know about this. This is epic. Warlock, I mean, I'm Titan main myself, but I do appreciate myself a good, powerful Warlock. I like it. What do you do here? Who the heck are you? And please explain the beauty that is your lock. Yeah, well, so who I am, I'm Ariel. I'm on the Bungie.net team. So pretty much anything that has to do with Companion, Twitch, the website, I've touched, looked at, helped out with, made sure it's a nice place for all of our players and viewers to go to and see everything about Destiny. But as far as like who I am wearing, I'm actually myself. I'm my Warlock in the game. I mean, I'm technically an Awoken, but I didn't want to wear body paint, so we're just gonna pretend that I'm actually a human. We're super pale, so I feel like we niebieskie tło i te białe rąby, to jest Staza? Yeah, I picked Wings of Sacred Dawn. This was like earlier in Destiny 2 because I just
I really like throwing fiery swords at people. So I mean, obviously. yeah. And then I picked the Optimus-y gear mostly because of the helmet. I wanted to like murder a broom and just stick it on a helmet and then wear it around, and then apparently make like 160 buttons. I don't know, but I just really liked the whole thing together. So also Nebula Rose. Best shader, in my opinion. You're not wrong. You're not wrong. Amethyst Okay. Veil is a close second. Although I will say we've had some pretty cool shaders in the last, I'd say, 6 months particularly. Like the team made some, that photo finish one, the bright lights. I'm just saying it's pretty epic. It's true. It's true. I like it. And I feel like you don't even need an introduction with that outfit, but like, let's hear it. Who are you wearing? I mean, I am our favorite shipwright, Amanda Holiday, queen of my heart. I love her so much. Yeah, I mean, she's a badass. She's, you know, the human who's like, I'm not a guardian, but I'm gonna run in and I've got Save your back the whole everybody's time. So I. Traksem, Kelem tchórzem rodu światła, do ostatniego miasta. Ulegli swoim oprawcom, strażnikom i ich wielkiej maszynie. Nie ma większego wstydu. Chciałam zdobyć stazę dla mego ludu. Zostałam osądzona, związana, pozbawiona mocy, którą chciałam władać. Łańcuchów nie da się zerwać. Tak nam wmawiają. Okej. And looking at like, I remember too when we have new like items drop in the Bungie store, we're all like, well, we're broke, but it's fine, we're pretty. We got cool shirts and stuff. My wallet. Here's my wallet. I just want to dive into that with you guys, especially you, Lorraine, because you work with the consumer products team and you really have a big hand in this. We're looking at the puka right now. We're finally answering the age-old question of what happened to that freaking fish. And so we have it. We're good. What else comes into the Lightfall Collector's Edition? Well, there's some more. But anyway, like besides this wonderful statue, anyway, like the collector's edition is always this Dobra, special. idziemy na wieżę, Like nie chcę do Europy. It's a good way to introduce players into the new expansion. Yeah. But you know, it's always a good way to bridge, you know, giving context to what you're going to be doing when you start playing. Yes. Lightfall. Now, nice plug. I like it. Lightfall. But yeah, no, the puka. Been dying to do something with the puka. And when it didn't show up in Beyond Light, we're like, oh, when? So I think most of the players agreed with you on that one. Yeah, no, we feel everybody's We pain. feel it because we want to know where the puka is. Yeah, so the puka, oh my gosh. Yeah, no, what was your question? I mean, this is what happens when you get a bunch of nerds together. We get excited and then we lose track of thought. I just want to know what's in the Lightfall Collector's Edition. I know we released it, or we revealed it earlier. There's a list somewhere. I didn't memorize it. Like, I don't want to talk about that. I just want to talk about the pretty fish, okay? Well, we've got our lore books like we usually do. There are 3 lore books in there. We love lore. Yeah, and then you're gonna get to know about the puka and the relationship with the stranger. Yes. We're gonna see something of the interview. Like, come on, when Osiris came out of yes. Ikora has to talk to him. We're gonna see that. It's really good. So it's basically really good. prepare to cry. Yeah, try not to cry. Okay. Yeah. No, I'm gonna cry. I had to. It's kind of what I do. Yeah, and there's one more book now. I'm forgetting which one it is. Like it's Kaido. Yeah. The look. We're not gonna spoil it, but like apparently it's juicy by that There's look. some good stuff. Yeah, it's good. I'm a sucker for good lore. It's good, and there are emblems and stuff like that. But yeah. Anyway, that's what's in there. That's great. Get it. Buy it. Buy 10. I have to buy extra because my daughter wants it. So I want my own. Yeah. So I have to get extra one because my daughter wants one. And so no, my house is full of trophies. I don't think anybody's gonna judge you for having a bunch of pukas. If anything, they're gonna just be mad jealous. I mean, I have 4 penguins.
As you should. Yeah. So. I don't see the problem. That's perfect. You're saying Thank this you. like it's a negative. I'm sharing a positive. So when we're looking at this, Liz, one thing I really like, and this was the case with Witch Queen Collector's Edition too, is we kind of do weird collector's editions. We don't necessarily do what kind of everybody else does, and I like that because our game is very unique as well. Our players are very unique. So when looking at this is let's call it what it is. It's weird, but it's like pretty weird. Like you're weird, but you are weird. What goes into designing something like that? So again, like the collector's edition is really special. It's special to us in consumer products. Ciekawy jestem, jak będą wyglądały te pszczoły, czy co to jest, jak to będzie właśnie dodawane do tego dodatku. Bardzo chętnie bym to porównał, chociaż nie będę kupował edycji kolekcjonerskiej, ale prototyp jest spoko. Tak, coś się boję, że kurczę, jednak to, co będzie do ludzi przychodziło, będzie nie aż takie piękne. Yeah, we called each other this morning and we're like, yo, we got a match, okay? One of us has to change, okay? I have to change. Ja, Aleksander, powiem ci, że zalogowałem się, ale tak czy inaczej i tak czekamy na Xandu, czekamy na Piotera, bo musimy się przygotować na rajd piątkowy i musimy to zrobić dzisiaj, bo nie będzie na to czasu później niestety, więc i tak jak Xandu na przykład nie będzie mógł wejść do gry, no to i tak to będzie lipa. But what was like, you know what, there's so many things we could do. Pioter to podejrzewam, że dodatku dzisiaj nie ściągnie, ale Pioterowi to najwyżej na Discordzie zrobię, albo w sumie na YouTubie, będzie sobie streama oglądał i będzie podpowiadał. No, Aleksandu by się przydał też merytorycznie, żeby to poskładać, żebyśmy mieli jak największe szanse. Także to, że ja się teraz wbiłem w kolejkę i wszedłem, to w sumie nic nie robi, bo i tak musi wbić się jeszcze Xandu. I za jakiś czas, za jakieś 10 minut myślę, chyba że wcześniej się zakończy stream, zrobimy 10 minut przerwy. Nie będę przerywał streama, ale poczekamy na chłopaków. Ja jeszcze muszę załatwić parę spraw. I myślę, że po tych 10 minutach może uda się zebrać już do tego ustawiania się pod rajd. In consumer products, we kind of tap into that. It stems from that. Love the game, and we want to create beloved souvenirs, these shared experiences. So it's all about that. I think the reminders are totems of like joy. Right, of an experience. It's a trophy of your experience, but in a way that it's not like, good job, you did something. Congratulations. It's more like, this is cool. And then when people come over, one thing I love, because I have a lot of the helmet replicas that we sell, and like the Stein, the Guardians Game Stein. I was so excited about that. And I love it too, because if anybody comes over and they see something like that, they're going to be like, okay, why do you have why do you have a bug and why do I like it? And then you can actually like share your love of the game with them. And that's like such a cool connection point of just something random out in the wild to a game that, let's be honest, we're basically married to. So the just a little anecdote. So the box for the moth, beautiful moth there. Well, we got to put a screenshot of the moth in the wild, right? Yes. I went into the game. And I'm standing in the pool where, it's on the little plate. Yeah. And I was just following it around like, this has got to be the guy we're going to take a picture of to put on the box. And I'm just following it around. That's weirdly wholesome. Ja to się boję, żeby te ćmy nie były zaraz wzorowane na tych właśnie ludzikach z Fall Guy'a i tak dalej, bo to... You go up the long way in the throne world and then it opens into this plaza. You don't know where it is. Well, okay, I'm gonna jump into this tea. It's right here. Anyway. One thing I like about this stuff like this too, and just connecting it back to your guys' cosplay is
One, cosplay is just amazing. Oh, I'm pretty sure everybody can tell that Bungie loves cosplayers because we feature them all the time and we have them all the time and it's amazing. But one thing I like about like the things like the Moth and the replica helmets and even the Nerf Gallahorn that we've got, which we're also giving one of those away, just saying, but we only have one to give away. It's pretty neat, just saying. And it goes with your costume. And the cool thing about the Gallahorn too and weapons is they're what did our this call one it? specifically has to be toyetic. Toyetic. Yes, love that word. Okay, so for anybody that doesn't know, what is toyetic? It cannot be mistaken for a real weapon. Okay. Yeah, I don't so it know too has many to- people that have a neon orange rocket launcher, so I think I think that's yeah. I think we're safe, maybe. But that's a term that we learned from our wonderful partners at Nerf. Yeah. Yeah. So they introduced us to that word, and yeah, we're totally in. Like, We're whatever you guys want, we're in. This is awesome. Like, how do we convert something that's pearlescent and golden and metallic and black and it's great to something more toyetic? It's great. And I love it. It's great for us for like when we want to go to conventions. Yes. Because then, I Dobra, don't have to worry zostawiam about was being z like, audio. oh, is this a real thing? Obraz No, schowam, guys, bo it's nie wiem, it's czy... a Nerf gun. Let me tell you about the time I took a real Nie wiem, co tu life-size będzie older pokazywane camera na to tym a streamie, czy convention. się I had to stream nie walk down the skończy, nie street. włączy coś Wait, innego. Yeah. I You're ja committed. You have to tell us potrzebuję everything. około Like, did you 10 get, like, minut really przerwy weird w tym looks? Like, momencie. Oh yeah, some people kind of look Przy at me a little okazji frightened, and zadzwonię other do people are like, Xandu, well, that's a zapytam little too się, big to be realistic, but okay. czy w ogóle dzisiaj Yeah, I got a będziemy lot of coś, weird looks, but coś it's my mieli favorite okazję thing, but I didn't porobić dalej, wanna bring także You should. I'm very disappointed in you, do and I hope you zobaczenia know za that. Can we 10, get some maksymalnie Fs, please? 15 minut. older hammer. Yeah. No, I think that's gonna be. It's kind of interesting too because when you go to see cosplayers in the conventions, it's amazing to see all of the things that they build themselves. And I'm lazy, I'm not gonna lie. So like the fact that I wouldn't have to build anything myself, as if I do cosplay. I'm talented enough to do cosplay. I can't even sew a button. It's fine. But I can do a ring, and that's one thing I did want to talk to you guys about because in the Destiny 1, I loved to raid, but I couldn't do it a whole lot because I was still active duty. And then Destiny 2, I didn't have a group, and I would look for groups sometimes, but usually I just stuck to the stuff that's geared towards solo players. But I remember when I did my first raid, like full completion in Destiny 2, I was so excited. And I usually don't like to like reminisce and be like, oh, remember that time I was a badass? But like the raid rings are a really cool way to do that. But I like the design of, we have the new redesign because it looks very different than previous raid rings. And that's cool. I want to like wear a head on my finger. Yeah. Like that sounds metal. It was that was actually a really, really fun project for us to work on the CP team. So we have a really, really awesome partner called Rock Love. They do a ton of jewelry and they're amazing. But Rock Love had come to us and they're like, hey, we're doing this really cool line of helmet pins. And we were like, oh, we're still trying to figure out what's the next raid ring. What are we gonna do? And they were like, well, we have these really cool helmet pins that we've just done, or helmet rings. And then we were like, what if we just made it Oryx's head? Is that possible? And she was like, that is an amazing idea. And we just were off to the races at that point. It was really cool. And we were like, how, like the fact that we can just put his head on a ring, it's just really cool. It sounds awesome. It sounds epic. And it does look super, super metal, which is like, yeah, it's like taking that model off, actually beheading or. Oh my God. I remember when there was this conversation. Coming out like, man, I'm gonna, like we're talking like, kill, it's a head. And she's like, I'm gonna rip that thing off and put it on my hand. Let's go. But I mean, that's kind of what you had to do to get the whole thing done because we've got people who work with 3D models on our team and they literally had to like yoink his little head off and then wrap it up. I love that. The wild things you have to do to like make things work in real life is kind of it's a challenge, but it's fun. Super challenging. With all the robots like Alexa and Google and stuff, it's like, sorry, NSA, I'm just talking about work. I'm not talking about actually like beheading people. It's fine. The no context is chef's kiss. Oh yeah, I love Pair it. that with what cosplayers have to look up, and then like what our job is, and like the weird how to stuff. look like you recently got killed. Oh, just like random stuff that we probably are like looking up to get like inspiration for products, or like I don't know what there's.
They're like, what are you looking up on the internet? And I'm like, you know, sometimes you don't need to ask questions. You just need to roll with it. It's fine. I kind of got to ask too, because I know like you and I bonded over just not having any chill ever at all. And I really want to hear you guys, because like for me, I'm looking at everything that we've offered through the years at Bungie Store, and we have the Guardian Cup sign and things like that. It's just so different. I want to know if through the years of you buying merch, because we're fans, what's the one piece that you've bought through the years that just, it felt like it has a personal sentiment to you? Because like, for me, it would be that first raid ring, because that was the first time I felt like I earned something. Oh. Well, you know, I never got a raid ring, so that's definitely not going to be it. Oh, just kidding. I mean, and I've been a part of like the Bungie and Destiny community a very long time. I have like 16 years on Bungie.net. It's disgusting or amazing, I don't know. But there's a couple of things, like first that comes to mind, it's kind of sad, but my favorite piece was the Warlock, I think they were rock glove, right? The earrings, but I can't find them now, so they're gone. But they were my favorite, and then I actually just bought the helmet, the Celestial Nighthawk helmet for my mom. Yes. Because we play Destiny together, and she's a warlock, or a hunter, sorry, she's a hunter, unfortunately. But so I bought it for her, and she was so excited. But if you could please put a warlock helmet in the shop, that would be great, because I don't want to make another one. I see you looking at me here. Yeah, so what about you? What's your? Geez. I kind of think it's probably my DSC jacket, because I remember. Man, I know. Was that yours? No. I think I couldn't get it. What's yours? Oh, yeah. No. My DSC jacket was like, I worked hard for that bad boy. I wish I got the VOW jacket. The VOW jacket's nice. I loved working on that, but yeah, no, I just over my head forgot. But yeah, DSC I think was my first raid I did, and then we were doing it every week. We got it down to like 45 minutes at one point. Heck yeah. Yeah. We just take think those my rate's pretty wins. good. You know, we take those wins. What about you? People are gonna hate me for saying it. And nobody can But I hate you. have the SRL track jacket. Yes. It's my most yeah. prized Yeah, we jacket. can't so talk about I that. can't. We're So gonna I'm sorry, pretend that but doesn't that exist. is the thing. Sorry. We're gonna pretend, because we, you know, F's in chat, rip. R.I.P. SRL. Sorry. We like sparrows. We like to race, or in my case, just falling off of cliffs. Yep, correct. It is I'm what still it is. trying to dance on the sparrow. What in the world is all this noise? Andy! Y'all just causing all kind of ruckus. I'm trying to rest. What? Andy, you What's can't. going on, No, Josh? you can't. We're doing a showcase. You can't. A showcase? Yeah, we're live. For You what? can't. For Live? Destiny, we just revealed Destiny? Nightfall, Arc 3.0, Season of the Plunder. Oh, y'all did that today? We did. Did you not see the trailer? No, child, I was watching my stories. Thank you guys so much. We gotta go learn Miss Auntie here. Thank you Okay, guys. okay, Let's go watch the trailer. Oh, we got a trailer? Let's go. We got a trailer. Let's go watch the trailer. We're good. We're good. Thank you guys so much. Aramis has broken free. The old crews now rally under her command. I've read about them. What is the human word? Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Well, anchors away. Now go show those pirates what happens when they crush Spiderhead. Hope you've got ammunition, Guardian. Time to blow this rickety barge.
Boom, 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 boom. Sorry, getting a little swept up in all this adventuring. How epic was that trailer? I mean, come on. Space pirates. Come on, space pirates. It's amazing. We love it. But now, even though we've had some amazing chats, we got to talk cosplay, we got to talk collectibles, we got to talk galley, we got to talk arc. It's great. We've got a lot of cool things that we're excited to show you guys, excited for you to get your hands on, but what we're really excited about, what I'm personally excited about, and I'm talking about the game. Let's just play. Season of Plunder is live now, so we're actually gonna sit down with some of the devs who helped create this universe and see them fail, hopefully, because it's gonna be funny. And then also just seeing what they do and how they build their perfect ARC 3.0 experience. So let's just get into it. Let's throw it to our team. Oh yeah, baby. It's a pirate party. How we doing? We got some members of the dev team, huh? And right up here, what's so funny? What y'all laughing at, Uncle? Y'all ain't got them? We're laughing with. Nothing. It's all good. Okay, all right, baby. Same page. As long as you keep it groovy, you know what I'm saying? Nonstop. How you doing, Will, baby? Why don't you go ahead and introduce yourself to the people at home? Yeah, I'm Will. I do marketing here at Bungie for Destiny 2. Right now, I'm really getting ready to dive into this Warlock Arc 3.0, become a Thunderball, and... Oh, yeah, that's when you be shooting that lightning out your hands, huh? Yeah, no, not just from the hand, but like my whole body. I move All forward over. and I'm lightning, so... It's like when the groove take over, you just can't help but feel it. You know what I'm saying? Exactly. All right, Will, baby, and we got Andy right here. What's going on, baby? Andy, how's it going, man? How you doing? We got D Flawless on the Lawless Seas, man. Like this is a pretty good way to start the day. Oh, come on, you know I gotta get my pirate on. I need my plunder. Oh, you never stopped. You never stopped, man. Never stop. Tell the people what you do at Bungie. What's going on, everyone? I'm Andy. I'm a full-time hunter, and I also work on the social media team here at Bungie. Oh yeah. And I'm better than a Titan. Very fine, very fine. And right over here, we got my main man, Ray. What you say, baby? How you doing? Hey, not bad, not bad. Yeah, I'm Ray. I'm one of the test leads for the season, and I'm looking forward to rocking an insurmountable skull fort to try and go infinite with the new Titan melee. Oh yeah, we gonna be showing off all this ARC 3.0. How you doing, Liana? Uncle, how you doing? Oh, you know I'm groovy as always. Well, where'd Auntie go? Oh, she around here somewhere, child. You know she always mad at something. We showed her a trailer, she got excited, and then just disappeared. She probably went to go play the game, knowing her. That's fair, that's fair. Speaking of playing the games, Nick. Hey. How you doing? I'm doing all right. My fellow Titan, because Titans are the best class. Yeah, I'm debatable. I'm Nick Artizzoni. I'm narrative lead for this season, and I'm going to be doing the trademark Titan thing, which is missing my thunder crashes. Yes. Just going off somewhere. Real talk. Yeah. I feel like that's the experience. If you didn't miss your thunder crash, are you really playing Titans? You can count on me. I knew it. I like it. Allie, how you doing? I'm good. You're rocking the Warlock. You're rocking the space magic. Oh, always. Let's go. Yeah. I'm Allie. I'm on the consumer products team, as we just chatted about. But yeah, I'm bringing my favorite exotic back in the game, baby. Crown of Tempest. Let's go. Ready. I'm gonna be a Sparky boy. The Sparky boy. I like it. You got to do Amanda proud, though. You're rocking her colors, man. You got to do her proud. I know. Can't disappoint our favorite mechanic. You know? I gotta make her proud. I gotta have a good Sparrow, man. It'd be like that. It'd be like that. And last but not least, you guys always hear us talk about in Twabs about player support and how they're the heroes that don't wear capes, but they do have spiffy hoodies. And in this case, a spiffy shawl to get their pirate on. Leah, how you doing? Good, good. Hey, I'm Leah. I'm an analyst on the player support team, and I will be rocking the Liar's Handshake Hunter build today. Okay. So dodging and punching, dodging and punching. Okay. Are you guys like super stoked to get your pirate fantasy on? Oh yeah. Can I just say, Drifter humming sea shanties is not is like, I didn't know I needed that in my life until we saw the trailer, and I'm just like, where has this been? It's like an epiphany. Right on. Like, I didn't know I needed that, but now everything in the universe suddenly makes sense. You'll love to see it. And maybe, hey, Uncle, you're the dance king. You gotta Maybe dance this to will the make me sea be able to shanty. dance. We could do the... I call that the sea sachet. Oh, okay, let's go. Let's go. Yeah. Let's go. Oh, wait, you got a sword, though, man. I think
Oh, come on now. Yeah, let's go. You know, even though Uncle got this sword, the funk is the only weapon I need. All right? Okay. You don't need a dance partner if you got a sword, apparently. I like it. Or a Here we rapier, go. I'm sorry. For the weapon enthusiasts out there. Connoisseurs, if you will. I want to see these players, what they got to show us. I want to see some Mark 3.0, and I want to see some catch crash. All right, Andy, I got to make fun of you, buddy. What this flawless play? What are you talking about? Yeah. I can't wait to see you blow yourself up. One It's of us gonna is be at the great. lighthouse this weekend. That's all I'm saying. Hey. Fair. We love our Andy here. He recently joined us over on our social team with Griffin, and Shout out to even though he's a little bit confused because he's Okay. playing Hunter, Okay. we still love him anyway, and we're okay. excited. Well, actually, that turned out well. Actually, all right, that could Better work with than that. expected, right? That's true. You know, Absolutely. yeah. We can dab to that. My dad partner in crime. I love it. Gotta dab You it up. came at an interesting time. You joined us right when we were wrapping everything up. Yeah, as all this stuff was really getting ready to launch off, it was like, all right, Andy, here's everything. And I was like, as a Destiny fan, I was just like quietly just like losing my mind behind the desktop every day. Like, oh my God, I get to just see all this right away. It was very, to my dad, who I play with a lot, it was tough keeping that close to the vest. So Right? thank you for Oh, understanding. look, they flying into the game. Oh, it's time. All right, so what are we doing? We're gonna go into the new activity of catch. Catch crash. Look, catch crash. Are we gonna destroy? This look good. I want to go play this. I'm gonna let y'all get to it. I'm gonna be right back. All right, sounds good. He's gonna go get his dance on. We're gonna get our explodey on and our arc on. I'm excited, and they say that people that can't do teach. There's a reason I'm not the one playing. But I'm stoked to see your guys' builds. I feel like Solar 3.0, like for me, Void made sense because I'm a Void main, so I was like, okay, I'm ready to like squeeze every juice. And Solar, I've never really felt Solar like I did with Void, so it took me a little bit longer, but then when I found that build, it was like God. It was like, it was amazing. It was incredible. And so like this one I'm actually excited about because when I did play Warlock, because I play all three characters, share the love. I'll give you that. Right? That's good. Oh, No fellas, where have you been? We have a showcase to do. I don't know. Apparently, my auntie was here and my uncle. I hope they didn't do anything to embarrass me. If they did, I'm sorry. What are we doing? A little catch crash here? We're getting powered on. Oh, yeah. I'm excited too because we've got Nick here, which you saw earlier on the stream, and he is our narrative, and his brain is incredible. Like the amount of things this dude does is incredible with his team. And he also rocks a fake mustache, very nice, but you don't get to see that this time. Maybe next showcase. Hey, say the thing. Oh, say the thing. Yeah. Am I in say the thing level now? Pirate. Yeah, there we go. Let's go. I love it. Very nice. So we're showing off a little Arc 3.0 and Catch Crash, right? We are. We're gonna board some pirate ships. We're gonna recruit some pirate NPCs to do some damage. I like this because, okay, so I'm, anybody that's ever played a shooter with me, they know, like, there's chaos. And then there's me. Like, there's no rhyme or reason. Like, I'm the one that shoots everything, and they're like, where's her aim? And I'm like, you don't know what I'm aiming at. I'm aiming at the floor. I'm aiming at the sky. I'm hitting my shots. You don't know where I'm running. And it's really cool because, like, all those times you see in the game where you see all those ships, but you can't really actively engage in them. They're just in cutscenes. And now you can board them. You can take them down. You can show them who's boss. And but there's an interesting narrative, too. We've got Minthrax back. I wanna hear from you. Like, what the heck is going on, man? There's so much stuff I can't say on day one, but That's right. Aramis is back in the game. Yes. Something woke her out of her stasis prison. Okay. And she gathered some of the ancient the Elixir pirate captains. And we need to find people who know something about that. So we talked to our old buddy Mithrax. Mithrax talks to his old buddy Spider. And Mithrax is involving his daughter Ido this season. She's Scribe of House Light. You may remember her from Season of the Splicer. Yes. And Drifter's there singing the soundtrack the whole time. So As he should. I love it. As he should. It's about time we finally started appreciating him in all his full glory, okay? The man has a voice of an angel.
An angel. Yes, it's amazing. Love it. And we're showing off, let's see here. One of the cool things that I wanted to see, even though I'm a hunter main, and we're gonna get to why hunters are so awesome. Oh, yeah, there's plenty, right? there's plenty we're gonna address that, because that's, we can save the best for Is last. this where friendships end? I thought we had something. It's worth tested at the very least. Yeah, we're testing boundaries here. One of the cool things I wanted to see in action, Warlock has this cool ability to just turn into a ball of lightning. Yeah, that is really cool, actually. I'm not gonna Will, lie. show me how this thing looks in action. Yeah, well, let me see if I can get in. Oh, right here. Okay, so we're gonna slide and melee, and they just killed it for me, but I just did it. Thanks, everyone. I promise he did it. Yes, I promise I became a lightning ball. I promise. Okay, well we'll come back around. I want to see this thing take out some bad guys. Anything else we're showing off today? I see a jug shield over here. Jug shield is back? Dude, everything's back. The world doesn't make sense anymore, and it's glorious. All right, Lee, what are we doing? Try not to die to these turrets. Oh. Hey, you survived a thunder crash? Or is that your team? Never mind, just kidding. That was me. It's not PvP. Hey. What's up? Oh, squirty boys. Splody You're boys. fine, you're fine. Dude, I've had so many, I think I work too much and play too much Destiny because I actually had a dream the other day that I was being chased by the Splody boys. No. But then I shot them and they like exploded yogurt and it was really gross and weird and awkward and it's, I don't know why I brought that up because it's very disgusting. Fun, refreshing twist. I don't know. I can't imagine anything in a Splody boy would be fresh. It's probably like curdles. But who doesn't like a good yogurt? That's fair. It's good for the digestive tract, okay? It's good. It's good. I want to talk to Dee. I want to let them play. I want them to, they're going on a boss fight. I want to see what they're doing. I want to hear from you, though. This is your first showcase with us. And you got to actually talk to leadership and the people behind it. Like, looking at this now, what are your thoughts on Season of Plunder? Season of Plunder, I literally just cannot wait to get my hands on it. I'm jealous of all these guys sitting here playing right now. I just want to, I want to blink as a hunter. I want to try out the new super. I want to jolt people. I want to run fast. I want to hit people in the face. I'll play a little Titan Warlock, but I always come back home. It's okay. It's okay. I'll convert you. I'll change you. I'll make you better. Okay. We'll see. But no, it's been a blast. This is incredible. Love talking with the devs and all their insights and everything they had to ask. I'm just so happy to be here and just see all of this going down live. And my clan and I were talking when we were watching the actual main showcase and we were all hanging out. I was talking to my clan on Discord and they were just losing their minds. I mean, talking like totally like non-coherent. Weren't making a lick of sense, which really typically isn't different than usual, but in this case it actually did make sense. But I'm like excited because these kind of activities, I know, sometimes they're not for everybody. Everybody comes to Destiny for a different reason, but I like these activities because one, they keep you coming back. It ties into the overall story, and it's just a cool thing to run with friends, but if you need to, go with other people, or if you want to just kind of go with randoms or whatever, you want to thunder crash Nyx, all this Guardian on Guardian violence. It's violence, man. It's great. I'll watch this one. Dude, that looks so sick, though. I like how like hunters are like ballerinas almost. Oh man. They're like they're always known for movement, but here I feel like something about the art makes it majestic. Graceful lightning ballerinas. You feel pretty. Is that? Oh, that's why you like Hunter. You're like, I want to feel pretty. I deserve this. I do. You do. We all do. You do. You do. You do. I like it. I really like the. I know as soon as we get to play, I'm not even gonna start the missions or anything. I'm gonna get all the armor, and I'm just gonna be like 5 hours in shaders. Get that. You gotta get the fashion just right. Yeah. And we got the Fortnite fashion we get to play around with. Okay. So funny story. The best kept secret. The best kept secret. I know nobody knew about it going into this showcase. We're just really good at secrets here. So if you have any, hit us up. But I like it because like before I joined Bungie, I was a journalist. And a big focus of mine for a couple of years was writing like Fortnite guides and getting in there and having to like know all the nuance. And so it's so cool now to come here
And we actually like have an official collaboration. It's here. And I'm not gonna lie, that Warlock drip for Fortnite is dope. It's so good. Yeah, you know. Right? Like if you want to take me off of a hunter, lead with the Warlock fashion. I mean, they're looking kind of drippy. You gotta do it, man. You gotta do it. You can't fight crime if you ain't cute. Right. And I don't care. I am absolutely the player that I'm going into a raid or something. They're like, change out to this, change out to this, and The voice in the darkness. I wear the Crown of Tempest. It doesn't matter if I'm running Z solar. powrotem. Looks like Will's got some action going on over here. What are we getting into, Will? Are we almost up on our melee? Now I am. Okay. Okay. Now we just need to get to some Okay, enemies co so tu that się hopefully dzieje? I can, you know, get one or two. Now we're Discord. gonna become the lightning. While we're waiting for that, why don't you tell us what you're excited about? I'm really just excited as a lifelong Nowen I'm zaspał. just excited to see how Arc 3.0 just really plays and figuring out what my next build will be. I'm really loving the sniper drawing a blank because Okay, that, Cloud Strike. Yeah, Cloud Strike. Okay. Thank you. Shoot just stuff like, and make stuff go boom. exactly. What's not to like? Electrocute them, blow them up, Dobra, you know, i thunder teraz from jeszcze above. zobaczmy Why not? YouTube'a. All right, so we have head to the bridge where we're waiting for some enemies here. Little dance party, little cat dance going on. It never stops. Huh? It never stops. It never stops. Uncle was here earlier. We got the funk. We're ready. Uncle, you know, I told him to stay in the car. All right, fair. All right, And that's fair. he decided to come in on his own. So Man about town. I'll have to talk to Uncle and Auntie. Apparently, she barged in earlier. Oh, and, but she said just a jam. Did she catch her stories in time? Or? I All right, okay. I'm just gonna assume. That's all right. That's fair. Okej, na chwilę wyłączymy kamerkę, zostawimy stream. Yeah, that's fair. That's fair. Oh no, the cat dance, man, that feels personal. Dlatego, że muszę jeszcze sobie zrobić jedzenie. Okay. It's getting a 2.5 rating. We got a vibe because Nie tak to miało I can't be the wyjść. only one that the cat dance is like the kryptonite. Everybody does this to me in my clan every time I turn a corner. I can't. It's intimidating, and it has no right being that intimidating. You're a cat ear dance, man. No. Leona, I think you're wrong. It's the best emote in the game. is. I'm Dobra, sorry. ja wracam za chwilę. Xandu będzie przed 9:00, I'm sorry. także It is the best one. niecała godzina. Coś jeszcze wymyślimy w tym czasie. Jakąś tam, pewnie będziemy w kolejce czekać. Xandu wróci przed 9:00, zanim ściągnie grę, zanim się dostanie. No to pewnie będziemy czekać w kolejce. No i co, ruszamy ten nowy sezon. Ruszamy nowy sezon przede wszystkim z takim założeniem, żeby się przygotować pod rajd piątkowy. No i może zdobycie jak największej ilości exp. Fajnie by było. Zaraz wracam. You don't see that set a whole lot anymore. I like it. It looks very medieval meets face magic. You just gotta match your crown, man. You do. It's true. It's very true. So what did you guys think about Catch Crash? How do you feel? You think the players are going to be excited to get their hands on it? I love it. It's one of those modes where you could just like literally go in and there's different things to do and you just attack and it's just like full on jump to a ship and just definitely going in for the whole pirates and you know just pirates plunder doing pirate and stuff, you know right? I've got swashbuckling and all of that. I've got a dead man's tale at home with way too many kills on it. It's just gonna get way more, honestly. Like all these shanks are just waiting. And that's kind of a pirate weapon, right? DMT. It fits right in. Okay, I'm kind of disappointed in you guys, like honestly. Wow. Because we've made it through an entire activity and I haven't heard one pirate. W sumie tak So like będę we need to tutaj fix this. cały czas. Spróbuję się zalogować do gry. Jak się uda zalogować do gry, to zobaczymy. Może się odpali jakiegoś
Igla chyba. Do you have photo finisher on? Titans are no. That looks I'm seeing some fashion. Chyba, że ktoś będzie chciał ze mną zagrać It's true. w jakąś inną aktywność, może w którąś z tych nowych. Fight me. Do 9 mamy czas. Hey, at least we're comfy. Gosh, having such big shoulders, how do you get through doors? You wear formal gowns. I'm just, who is this Juggernaut Titan? It's giving me flashbacks. Wybaczcie, że na razie bez kamery, ale, Is this you, Nick? Are you the Juggernaut? ale muszę się pożywić. Czeka nas chyba jeszcze dzisiaj dużo grania. They walk behind me by the time I get my punch off, but Gotcha. I try. The real question But is, you does look cool anybody while you have do it. Gallahorn? Does anybody have Gallahorn effects? No. Okay. I want to see some Gallahorns because I want to see who. Dobra, spójrzmy, czy nie włączyła mi się w tym momencie kamera. Kurde, albo coś zrobili z tymi serwerami, albo to działa tak jak powinno. Szybko i świeżo. No i co jego wafel? Bez kolejki cię wpuściła? Mamy interes do ubicia, strażniku. Zupełnie bez kolejki w tym momencie, tak jakbym wchodził normalnie. A, wraca nasza gwiazda. Ostrożnie z tym. To co jego wafel? Masz ochotę może na rundkę? Wiem, że ci się tam włączy teraz pewnie. Nowe rzeczy dostałem z engramów. Kurde, nawet nie spojrzałem. Patrz. Tutaj już jakieś nowe. Ja pierdzielę. Dobrze, że jesteś czujny. Co ja tu dostałem nowego? To? Kurde. No nic, tak czy inaczej. Ja jeszcze mam zamiar zagrać parę tygli. Powiedz, czy masz ochotę? Jak nie, to szukam sam. Pelerna i... To jest nowa pelerna, mówisz? Kod błędu cat. No to musisz Piotera pytać, bo on tam lubi koty. Może ci podpowie. No tak, Piotr. Oszczędza każdy megabajt.
Eliminacja. Wy albo oni, strażniku. Ha, dzwoniłem do Xandu 10 minut temu i pytał się, jak tam właśnie live, jak co się dzieje i tak dalej. No i kurde, no żałował, że nie może być z nami, no ale cóż. Cóż zrobisz? Aż cholera. Została minuta. Pozostał jeden Dobra. przeciwnik. Nie ma żadnych szans. Członek twojej drużyny walczy sam. Niech się skupi. Nie uchował się żaden wróg. Twoja drużyna odniosła zwycięstwo. No, wydaje mi się, że dzisiaj tego nie będzie nadrabiał, bo nie będzie miał kiedy. Jak przyjdzie, to od razu mówiłem, żeby drużyna wchodził do nas. prowadzi, zgodnie z przewidywaniami. Kurde, dwóch ich było. Jeszcze tylko minuta. Szkoda, że mi ten granat dalej nie poleciał. Towarzyszy ci już tylko jeden sojusznik. Musisz założyć, że doprowadzi sprawę do końca. Myślą, że mają cię w garści. Wykorzystaj tę butę przeciwko nim i zmiażdż. Jest remis. Rozstrzygnij go. Wow, no to było dobre. Znaczy on mnie lepiej widział przez ten wodospad niż ja jego. Członek twojej drużyny walczy sam. Niech się skupi. Należy się... O, ty się tam jego wafel skup na tym, żeby ci się to w ogóle uruchomiło. Twoja drużyna została z tyłu. Odegraj się! Kurde. Na polu walki Dwa został hity. tylko jeden wróg. Nie Dwa daj mu hity. spokoju. Dobrze strzela. Została minuta. No, w końcu mi Nate poszedł dobrze, tak jak chciałem. Na polu walki został tylko jeden wróg. Okej. Nie daj mu spokoju. Przeciwnicy zostali spacyfikowani. Łatwo i skutecznie. Pora zmienić bieg starcia na swoją korzyść. Minuta. Duble. Na polu walki został tylko jeden wróg.
Nie daj mu spokoju. Zostałeś tylko ty. Co z tego? Zwycięstwo masz praktycznie w kieszeni. Trzydzieści sekund. Od tego są Okej. drużyny ogniowe. Nie ma już żadnego przeciwnika. Miażdżące zwycięstwo! Jesteś na prowadzeniu. Zwiększ przewagę. Została minuta. Twoja drużyna została pokonana. Walcz w jej imieniu. Kurde, ale ich wybili szybko. Walka się jeszcze nie skończyła, strażniku. Zewrzyjcie szyki i do boju. Pora zmienić bieg starcia na swoją korzyść. No, na nowo to by była trochę lipa. Ja zaraz włączę kamerkę jak coś, tylko kończę jeść. Minuta. No, gdzież on się powinął? O nie. Ze snajpy bym go pewnie zdjął. Nie został już nikt. Jak z pistoletu dostał za 70. Walka się jeszcze nie skończyła, strażniku. Zewrzyjcie szyki i do boju. Przeciwnicy mają przewagę, ale to jeszcze nie koniec. Pokonaj ich! Kurde, nie trafiłem go ani razu. Jeszcze tylko minuta. Nie został już. Otrzep się, skórzu. Ulec w walce to żaden wstyd. Dobra, niech ładuje Nie da jeszcze się jeden mecz. pokonać Ja każdego. zaraz wracam. Ale ta prawda tyczy się No, również czytam jeszcze twoich co wrogów. napisałeś. Stań do walki jeszcze raz. No to jak znalazłeś taki karabin, to jak najbardziej. Jak najbardziej.
Dobra, jestem z powrotem. Z bagietą. Zasady są łatwe. Wyeliminuj wrogów i chroń drużynę. Naprzód. Jebany typ już ma 5. poziom sezonowy. Dobra. Została minuta. Pozostał jeden przeciwnik. Nie ma żadnych szans. Nie ma już żadnego przeciwnika. Miażdżące zwycięstwo. Jak oni to robią, że w tyglu robią takie poziomy sezonowe tak szybko? 5., 4., 6. Aha, dobra, nie mam leczenia. Jeszcze tylko minuta. Nie ma już nikogo prócz ciebie. No serio. Pokaż im, na co stać jednego strażnika. Kurwa. Myślą, że mają cię w garści. Wykorzystaj tę butę przeciwko nim i zmiażdż ich. Póki bierzesz udział w tym starciu, strażniku, remis nie wchodzi w grę. Zostałeś tylko ty. Co z tego? Zwycięstwo masz praktycznie w kieszeni. Aha. Walka się jeszcze nie skończyła, strażniku. Zewrzyjcie. No trochę daleko był, żeby mnie widzieć. Wiesz, jak wygląda ich strategia. Czas na kontratak. Nie, no nie mam sił, kurwa, do nich. Minuta. Twoja drużyna została pokonana. Walcz w jej imieniu. Myślą, że mają cię w garści. Wykorzystaj tę butę przeciwko nim i zmiażdż ich. Wynik jest bez znaczenia. Patrz naprzód. O Boże. Już byłem pewien, że tym pierwszym strzałem go załatwiłem. Na polu walki został tylko jeden wróg. Nie daj mu spokoju. Minuta. Nie został już. Członek twojej drużyny walczy sam. Niech się skupi. Walka się jeszcze nie skończyła, strażniku.
Czy oni się wszyscy popodnosili? Kiedy? Wróg myśli, że już zwyciężył. Obróć tę pewność na jego niekorzyść. No gdzieżeż jest to wejście? Boże kochany. Została minuta. Na polu walki został tylko jeden wróg. Nie daj mu spokoju. Wyeliminowano wrogą drużynę i niech tak zostanie. Przeciwnicy są o krok od zwycięstwa. Nie pozwól, by je osiągnęli. Kurwa, daj ta spokój z tymi snajperkami. Ja bym chciał mieć jakąś taką fajną snajperkę, która by strzelała właśnie jak ten, z takim mniej więcej przybliżeniem jak ten, jak ten dziura w mózgu, jak to się nazywa? Arbalest. Spróbuj ponownie. Pokora to niezbędna cecha każdego wojownika. Dzięki tej walce urośniesz... Wyszedłem z Prefire'em specjalnie, wiedziałem, że tam będzie. Ale cóż, no i tak nie szło tego wycelować dokładnie. Muszę wyjść z tej drużyny, bo jak mi znowu ich przydzieli, to kurwa, dziękuję bardzo. No to co? Gambit? No właśnie. Zajrzałbym sobie jeszcze do tego nowego artefaktu, tylko ciekawe, czy ja mogę do niego zajrzeć. Nie mogę. Zguba i zbawienie. Czy ja mam taką misję? Chyba nie mam. Chyba dopiero ją trzeba wziąć i zrobić. No to słabo. No i proszę. Trzeba robić gambit w tym tygodniu, także robimy gambit. Dobra, ja jeszcze sobie zrobię chwilkę przerwy. Xandu będzie niedługo, także zaraz wracam.
Okej, jestem z powrotem. Jego wafel, piszesz, że wszedłeś. Powiedz, czy chcesz zagrać Gambit. Nie, no to misję to zaraz sobie wykonasz, no ale zobacz, Gambit chce, sezon to wiesz, sezon to będziemy robić później z chłopakami, ale Gambit chce grać dlatego, bo w tym tygodniu widzę, że tutaj jest Gambit do zrobienia, także Jadka ewentualnie. No i Europa. Dobra, ja zaczynam od Gambitu. Jednak chcę sobie to już powoli. Aha, dobra, jeszcze miałem zabrać zlecenia. Powoli chcę to zacząć robić tydzień po tygodniu, bo jak no, w poprzednim sezonie było niestety tak, że niestety, ale nie miałem czasu na początku sezonu grać. I był później problem, bo trzeba było dużo nadrabiać. Już się tego później tak naprawdę nie nadrobiło. Dobra, 3 gambity, sprzęt szczytowy. Może akurat. Xandu powinien być myśl w ciągu 15 minut. Przekminimy wtedy, co robić dalej. No, pewnie zaczniemy sezon. Pewnie tak. Nadchodzą Weksowie. Odwagi? Raczej rozgłosu. Ostatnim razem, gdy walczyłem z Weksami, moja ekipa skorzystała z ich sieci bram.
Nikt nie przeżył. Prócz mnie. Teleporter gotowy. Do dzieła, cwaniaku. Zanieś te okruchy do banku. Nadchodzą od kanionu. Nieprzyjaciele w jaskini. Aha, dobra, bo ja się teraz nie mogę używiać. Aj, zapomniałem. Nie mogę się leczyć odskokami. No, to jest słabe. To jest słabe. Nadchodzą od kanionu. Co to jest kurwa za wróg? Priorytetowy cel. Przypalcie go. Jak to się trzeba teraz pilnować, żeby nie paść. Dobra, 6 okruchów. Trzeba to zebrać. Dobra, lecimy. Wrogowie zbliżają się do magazynu. Najeźdźca na arenie. Ostrożnie. Walisz w nich średnim blokerem. To powinno ich zająć. Portal stoi. Najeżdżasz ich. Zrób tam bajzę. Drogi najeźdźca zabity. Jest bezpiecznie. Witaj ponownie. Słabo. Priorytetowy cel leży i kwiczy.
Wysłano małego blokera. Nadchodzą od kanionu. Oj, serio? Portal jest gotowy. Twój sojusznik najeżdża drugą stronę. Jesteś blisko. Odłóż do banku i sprowadź pradawnego. Nieprzyjaciele w jaskini. Dobra, oddaję co mam. Najeźdźca padł, ale kogoś załatwi. Wysłano małego blokera. Zjawia się prodawny. Najpierw załatw wysłanników. Napadają na ciebie. Znajdź ich i oni cię znajdą. Drogi najeźdźca padł. Możesz wreszcie ten pokój. Nie, jeszcze jest wysłannik gdzieś. Drużyna przeciwna ma pradawnego. Szybko zabijcie swojego. Najeźdźca w drodze. Czas na polowanie. Twój sojusznik najeżdża drugą stronę. Wysłannicy dostali za swoje. Pożryj teraz pradawnego. A, czy ja tu dorwę go? Ściągam go z powrotem. Wygrywasz tę walkę. Najeźdźca uciekł. Następnym razem to dopadnie. Czas na polowanie. Twój sojusznik najeżdża drugą stronę. Aż ty chujku. No widzisz, właśnie ja dopóki nie wyciągnę artefaktu, to tak naprawdę nie będę wiedział w ogóle co mam robić, bo widzisz, no ty tam już wiesz jakie skille będą, a ja nie wiem. Dopiero jak sobie wyciągnę właśnie artefakt, co mam zamiar zrobić w pierwszej kolejności, to z Xandu, jak Xandu wróci tylko, to, no to będę się ustawiał pod coś. Wysłannicy gryzą piach. Teraz dorwij tego wielkiego. Najeźdźca w drodze. Czas na polowanie. O, musiał nas mocno wyżreć. Sojusznik przeskakuje na drugą stronę. Wrogi najeźdźca padł. Przynajmniej próbowali. Nie.
Kurde, no to może byśmy zabili tam kogoś po ich stronie. Sojusznik wrócił z inwazji. Nie jest nawet draśnięty. Najeźdźca na arenie! Ostrożnie! Róg jest bliski zwycięstwa! Ruchy! Róg jest bliski zwycięstwa! Nie wiem, czy oni w ogóle nie biją tego pradawnego. Wysłannicy dostali za swoje! Pożryj teraz pradawnego! Muszę ogłosić wynik. Przeciwnicy skasowali swojego pradawnego. Ale to nic. Nie wiem, właśnie, kurde, chciałbym się już na to przełączyć, ale trochę czuję, że sam nie podołam po prostu i czekam na chłopaków, a właśnie to tak wygląda, że jestem sam w tym momencie, no i żebym miał chociaż ten artefakt, żebym mógł wiedzieć właśnie do czego dążę i pod co na przykład, bo tak, wcześniej wiedziałem, że odskok mnie leczy, no to też była po to i ta kamizelka, ten pancerz, żeby mieć 2 odskoki. Teraz nie wiem totalnie nic, no nie, jak będę wiedział, co jest tu, to będę wiedział dopiero, co układać tu. No i od tego trzeba zacząć, a jeśli chodzi o super i właśnie o to jest dla mnie wszystko czarna magia. Nie wiem nawet, jak do tego podejść, szczerze mówiąc. Na pewno będę pchał sezon, tylko że no, mówisz, że robisz pierwszą misję i nie masz artefaktu, no bo chyba nie wiem, czy artefakt się robi w sezonie, czy to jest jakaś osobna misja, nie wiem, no właśnie pamiętam, że robiliśmy jakąś misję na artefakt w poprzednim sezonie, ale totalnie nie pamiętam, czy to był po prostu sezon, czy robiliśmy coś specjalnego. No, czekam na Xandu, bo nie chcę błądzić i się miotać. Tutaj mi jeszcze każe na Europę lecieć, różne rzeczy robić. Tylko nie wiem, czy mi się chce. Wymodeluj 3 unikalne bronie sezonowe, no to będzie ciekawe. Ekspedycja to jest ta nowa aktywność. No nic. Zrobię sobie jeszcze w takim razie 5 minut przerwy. Mam nadzieję, że już może Xandu będzie do tego czasu, bo nie chcę teraz wchodzić w następny gambit, bo może się okazać, że będzie lada chwila, także ja wracam za 5 minut.
Okej, dalej nie ma Xandu. Więc może by tak skoczyć na ten księżyc chyba? No to jest kurwa hit. Przecież mam przepustkę sezonową. Dobra, tak czy inaczej. Europa. Mam nadzieję, że mi się tu sezon nie włączy teraz. Jakie to uczucie być tak blisko swojego stwórcy, tego. No to zajebiście, nie? W pizdu z tą Europą, kurwa. No i chwila, gdzieś tu miało być wydarzenie publiczne. Już go nie ma? O nie. Aha, tam miało być, już go nie ma. Dobra. Co tam jest? Aha. Ciekawe, czy mi będzie w ogóle zaliczać te misje, jak nie mam tutaj zrobionej tej kampanii. No, się może okazać, że jeszcze kupa roboty przede mną. Pierdolony 12 poziom sezonowy już. Aha, będzie. Jak go wapel pisze, no to dobra. Co mnie tu szczela?
Dobra, 3 minuty. W dalszym ciągu czekamy na Xandu. Powinien być już lada moment. Już to mówiłem ostatnio, wiem o tym, ale taka prawda. No dobra. Wiem, że są ludzie, co lubią księżyc, ale chyba ich nie zrozumiem. Brzydko, zimno, nic nie widać. I ta mapa taka nijaka, nie ma teleportów. A idź tam. No i co, oni się tam będą strzelać z tym, kurwa, z tymi kryształami, zamiast tutaj przyjść? Nadciągają weksowie z konfluksem. Musimy ich załatwić, inaczej wkrótce zaleją Europę. Nie no, tego chyba nie zabiję.
Nie wiem, czy to jest to, co mam tu robić, no ale chyba tak. No spoko, fajne wydarzenie. Niechaj będzie. No i okej. Co tu się w ogóle zrespiło? Czy to już jest to wydarzenie? O co to chodzi? Jakoś z nich zdejmujemy te bariery, ale nie wiem zupełnie jak.
Jego wafel, wiesz co, no czekam na Xandu tak naprawdę, bo nie chcę fabuły ruszać bez niego. A na razie robię misje sezonowe, także jeśli w misjach sezonowych chciałbyś mi jakoś pomóc, to no to zapraszam. Nie chce mi się tego przełączać, bo jak się przełączę, to ja sobie tak spierdolę postać, że już nic nie będę wiedział dokładnie, dosłownie co się dzieje. Nie teraz. Nie samemu. Zastawiła kolejną pułapkę. Eliks nie ruszają połknąć chat. Stań im na drodze, strażniku, dla dobra nas wszystkich. Okej. Znowu coś trzeba robić, żeby oni tarczę stracili. Nie wiem co, chyba tu stać w tym polu. Albo nie.
zebrać zapasy potrzebne tym, którzy uciekają. Pomóż Wariksowi. Pomóż jego. Pojebana planeta. Nie mrawiec? Halo? No cześć. Cześć. Nie mogę gry jeszcze uruchomić, dlatego tutaj postanowiłem wejść. Spoko, no i tak tutaj siedzę. Na razie tylko jego wafel ze mną sobie gra. O to elegancko. Piotrek coś pisał. Widzę, że 19 godzin jeszcze zostało. Oj, to ma porąbany internet. To w ogóle nie chcę tego komentować. 7,55 GB tylko już mam jeden, także nie jest nawet tak źle. No, bardzo szybko się ściągało, wpuszcza bardzo szybko na serwer, także nie ma żadnych problemów w stylu właśnie tego, że wywala czy coś. Jego wafel tam pisze, że ma jakieś lagi, ale ja na przykład nic nie zauważam. Także... Dobra. Wejdę na stronę główną Destiny. O, już nawet jakieś newsy. Destiny 2 uderza w cyberpunkowe tony. No. Kurde, aż nie mogę wejść na główną stronę Destiny. Piszę Destiny 2 i jest tak. Wideo, te 4 newsy, strona na Steamie, strona na Twitterze, strona na gry online i dopiero jest strona na Bungie. Ta wyszukiwarka Google jest beznadziejna. Definitywny action MMO. Dobra, gdzie jest jakieś... Tu jest Season of Plunder. Tak, mecz po polsku. Dobra. Tak się śmiali, że sezon tego przepychacza. Jego wafel, wejdź do mnie do drużyny. I chodź na utracony sektor, se wejdziemy. Dalej nie mam po polsku, o co tu chodzi z tą stroną? Jeszcze jakby na dole gdzieś było coś z cyklu, że zmień język. Dobra, obejrz trailer. O, do 6 grudnia aż ma być, widzę. No. To będziesz teraz to... Aha, bo ty ściągasz sobie jeszcze to. A, obejrzę trailera. Dobra. Jego wafel nas słychać w ogóle teraz, jak jesteśmy we dwóch. Bo nie wiem, czy któryś z nas nie jest może za głośno. Ale się Peter będzie cieszył, bo widzę, że tutaj coś ma być z tym. Na Europie. O, i pająk powraca. Kurde, Michał, ty pająka nie znasz. No nie. Jakaś skrzynka zablokowana tutaj jest.
Już zapomniałem, że tego odskoku nie mam i się pcham do mobów jak głupi. Jakieś kurde dziwne te pancerze są, jakaś... Widzę, fajna broń za to jest. Ale za co? No na tym trailerze, nie? Ale tak to... Nie widzę... No w sumie fajnie się to przedstawia, tylko te pancerze coś mi się nie podobają. Kradnij z floty piratów. Możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne, że byli obiecani testowi. A, to jest to wydarzenie, o którym mówili, że się statkami ponoć jakoś bardziej będzie dało latać, wiesz? No cóż, sam widziałeś, czym się stało. Bo sam silnik z siebie wspiera to, bo w Halo były ponoć takie sekwencje. Tu jakiś ten item miałem w ogóle do zabrania. Ale w ogóle nie widzę tu żadnych cyberpunkowych elementów, o co to chodzi. Cyberpunkowe elementy będą w następnym dodatku. A to już tak? Zrobili jakiś ten? No, pokazywali. Prealfa. Lightfall? No. Kurde, tego nie widzę. Jakaś broń. Skuterek. Jakieś pancerzyki. Dobra, nie ma jego wafel z żadnych wydarzeń, więc ja to bym poleciał jeszcze na jakiś utracony sektor. Ja tu w ogóle żadnych sektorów nie robię wcześniej na tym. Może na samej górze koło ruin zmierzchu bunkier. Ja No wiem, dobra, jako jak? wafel, że to jest jakaś taka, wiesz, lol aktywność, ale... A, mam. Lightfall Reveal Trailer. Ale ściągasz grę? A, już zaraz będzie. Kurde, jakieś różowe kabale. Jest żółw ninja. No, tak jak ci mówiłem. Dobra, chyba tu się wchodzi o wafel gdzieś, gdzie ja jestem. Jakaś nowa postać widzę. Gdzie to się kurwa wchodzi do tego Kurde, dawać preordera, gdzie się kupuje. 200 zł ponad preorder. Najtańszy. No to trzeba oczywiście, wiesz, Super Full Digital Deluxe Preorder Drożyn Edition, nie? Pisali, że to chyba około 400 czy ponad 400. No chyba 469, tak jakby moja powinna kosztować, jak kupowałem wtedy, więc podejrzewam, że podobnie, no chyba, że inflacja jakaś dojebie. Kurwa, zgubiłem się, nie wiem jak się wchodzi na ten sektor. Dobra, to nic. Sprawdzę, jak to wygląda. No, tych utraconych sektorów mi dużo nie zostało. Jakiś relikt mam odnieść do okopu. Nie wiem zupełnie o co chodzi. Cotygodniowe wyzwania z playlist. To... Co to jest? No to są playlisty na przykład tych Straż Przednia, Tygiel, Gambit. Czyli te, co się sprzęt szczytowy zdobywa? Tak, głównie tak. Bo później się już nie zdobywa. Wyzwanie cotygodniowe, kończ mecze Gambitu. Nie wiem, czy to jest to.
Bo teraz mogę zrobić 3 razy gambit. I 3 razy, co tydzień mogę zrobić 3 razy gambit, 3 razy tygiel, 3 razy straż przednią i mam ten... To o to chodzi, czy nie o to? Bo kurwa naprawdę nie wiem. No tak, gambit może być. Nie, instalowanie mam. mam. O te playlisty. Skąd mam wiedzieć, gdzie jest jakaś playlista? No to ogólnie. Playlista to chodzi o to, że jak klikniesz, to się samo zapętla i cały czas następne dostajesz. Wiesz, tak jak playlista w starym Winampie, leci po prostu następne. Dlatego jak wchodzimy na Gambita, no to wiesz, kończy się i zazwyczaj krzyczymy weź anuluj, żeby nie lecieć znowu, nie? I to samo jest z Tygle, i to samo jest z Strażą Przednią. To są playlisty. Spoko. Ja to już, Mati, trochę zmęczony jestem ogólnie, dlatego tak nie mam tyle energii, co... Bo wiesz, od której siedzę, nie? No widzę, że ty z taką dużą energią wchodzisz i tak jakbyś mi się trochę dziwił, że mam jej mniej. Co to kurwa, jakieś... Coś pomocnicy? Myślałem, że to na początku moby. Nie wiem, kurde, wypadałoby naprawdę dzisiaj mnie przestawić na tą próżnię, ale Piotrka nie ma. Nie wiem, gdzie on poszedł w ogóle i kiedy wróci. A co dalej, grasz tym? Tak, bo ja nic nie zmieniałem zupełnie na postaci, bo ja właśnie czekam na was, no. Miałem zrobić... Myślałem, że... Już mi się uruchamia. Ale zanim kampanię zaczniemy, to chyba jednak... Tylko, że ty sam, bez Piotrka, to mi też chyba za wiele nie pomożesz. Nie wiem, kurde. Zaraz coś ustawimy. Myślę, że... No bo tak, próżnię masz praktycznie gotową, tylko bez artefaktów, to ewentualnie trzeba tam zobaczyć, jakie są mody, czy coś. Właśnie to jest jeszcze pytanie, jak zdobyć artefakt? No to trzeba kampanię lecieć, panie. Tam po pierwszej misji pewnie się dostanie. Czy to jest kampania, czy to jest jakiś osobny quest? Ja tylko w sumie mam dzisiaj dziwne problemy z grą. Już wcześniej je zauważyłem. Już się sam zastanawiałem, czy znowu mój komputer coś nie odpierdala. Ale miałem takie freezy co pewien czas, systematyczne na kilka sekund. Także normalnie zawieszało totalnie grę. I testowałem inne gry. To się w innych grach nie działo. I jeszcze, żeby było lepiej, to mi się MSI Afterburner uruchomił w Destiny, co przecież te aplikacje niby są zakazane i powodują bana i tak dalej, nie? A mi się normalnie uruchomił i pokazywał klatki. Nawet chciałem przetestować, czy nakładka Discorda działa, ale jak ponownie uruchomiłem, to już MSI nie działało. Więc mam nadzieję, że te jakieś dziwne problemy mi się już rozwiązały, że może były spowodowane jakimiś tymi, wiesz, zmianami przedwczesnymi czy coś. No może, dobra. Jogo, chyba nie. Ja się przenoszę, nie wiem, poczekam aż Xandu sobie zrobi całą resztę i się przenoszę chyba na orbitę. Do 29 sierpnia gracze mogą grać za darmo dodatki Twierdza Cieni poza światłem Królowa Wiedźma. No, zrobili taki darmowy czas. 67% mam aktywności na Europie, także spoko. Jakiś relikt do okopu mam jeszcze odnieść. To jeszcze by było fajne, jakbym wiedział, jaki relikt, ale to chyba jest związane z tą ekspedycją. Coś mi się tak wydaje z tym nowym... A mi się wydaje, że ta gra dalej działa źle. U ciebie? Tak. Znowu są te frizy i ja nie wiem, co mogę zrobić z tym. Poczekaj, filmik mam. Gambit... Straż Przednia i szturmy. Jadka. No, dobra. Dzięki, Jogo, za pomoc na razie. Jak chcesz, to możesz... Ale co tam, Xandu, możesz pomóc? Ja też tej pierwszej misji nie robiłem w sumie. No zaraz robimy.
Tylko zobaczę, czy mi ta tylko gra będzie właśnie, dobrze no, chodzić. Dokładnie, zobacz, czy ci gra chodzi, bo jak macie zacinać, to... I to jest w ogóle dziwne, nie mogę odebrać, znaczy tak, odebrałem pierwszą nagrodę z tego Season Passa, a drugą nagrodę za drugi level odebrałem sobie moduł ulepszeń ze zwykłych nagród, a z Season Passa już nie mogę i pisze mi, że wymaga przepustki sezonowej. Kurwa. Znowu freeze. Kurwa, no czemu to się zawsze coś pierdoli z tą grą? No to ogarnij sobie to powoli. Ogarnij, tylko co to ja tu mogę zrobić? Nie wiem, ale... Ostatnio to chyba Discorda wyłączę. Może Messi jeszcze wyłączę. Dobra, został Discord. Czego ci trzeba? A, mi się sama misja uruchomiła. Aha, i tu mam jeszcze jakieś zadanie do odebrania na katalizator kruchego grobowca od Banshee. No dobra, wezmę to, mam nadzieję, że to nie jest... Dobra. Dobra, to ja mam to zadanie. O kurde, zadanie? 13 osób online. Co to się dzieje dzisiaj, kurde, u znajomych? U mnie 18, ale to z całego Steama. Zguba i zbawienie się odpaliło. Zguba i zbawienie, to ja nie mam takiej misji. No, tylko że się kurwa znowu przycina. Mhm. A, to w okopie coś się mówisz wrzuca, jogowafel, no to ja też tam pójdę do tego okopu. Tylko, że ja tu nie wiem, czy ja będę miał co tu do wrzucenia. Jezu, nienawidzę, kurwa, tych misji, one są takie... Nie wiem, teraz wziąłem jakąś od Banshiego, ale to jest zupełnie co innego, bo to jest na katalizator. A co ty tam, jego wafel oddajesz w okopie? Zguba i zbawienie, to czemu ja nie mam tej misji? Bo nie zacząłeś jej pewnie. No ale jak, no ona się chyba No dołącz do mnie. Coś miałem na początku, miałem jakąś misję. No to pewnie ją anulowałeś. No to mnie od razu po filmiku przeniosło. Chcesz, to dołącz do mnie. No, czekaj. Czyli co, jak ktoś kurwa se przypadkiem, bo to ja tego specjalnie nie zrobiłem, ja po prostu chciałem poczekać na ciebie, ale ja nie kojarzę, żebym ja coś kurwa... No pewnie się świeci na mapie, Michał. Jak masz miejsca docelowe, to jak naciśniesz E, to pewno masz po lewej stronie. Ahoj, kotwica w górę. Ukończ misję Zguba i zbawienie. Ale to kurde, już nawet jest reklama, tak? Pójść chyba. Albo dołączyć do mnie. Uruchomisz w zakładce. Tak, wiem, że jak dołączę do ciebie, to się uruchomi, tylko tak też patrzę z perspektywy tego, jakbym powiedzmy sam jakąś misję chciał robić, nie? Misję uruchomisz w zakładce miejsc docelowych w okopie. Czyli muszę iść na okop i jak pójdę na okop, to tam będę miał zakładkę miejsc docelowych? Pewnie będziesz miał, żeby gdzieś coś kliknąć albo coś cię przeniesie. No ciężko powiedzieć, dobra. bo ja jestem już w tym, nie? Widzę, że tutaj się na arenę taką jakby wchodzi. Jak klikniesz, no to pewno ci zrobi twój ten, a tak to możesz do mnie dołączyć. Teraz już widzę, bo myślałem, że to się w okopie po prostu idzie normalnie na okopie z NPC-tem. Dobra, to ja się postaram do ciebie dołączyć. No, tylko że kurwa przycina to. No dlaczego to jest tak zawsze? Kurwa dobrze chodziło. Komputer nowy kupiłem, kurde. System jest zainstalowany, świeży. Nagle teraz kurwa będzie zacinać. Prześledź sobie, o co tam chodzi, bo to... No tak, ale nie mam co, no. Nie mam pomysłu. Włączyłem MSI, włączyłem od Radeona.
kurwa, detale na pewno nie, no bo przecież, kurde, chodziło dobrze. Ja pierdolę. Wiozłem przesyłkę do ostatniego miasta, ale Za dobrze by było, jakby wszystko działało tak, jak trzeba. Wybierz się do nich i odzyskaj moją paczkę. Dam ci znać, Kurde, czego dobrze, że nie szukać, jest tak gdy późno będziesz jeszcze, bo taki się w ogóle czuję połamany. Dzisiaj w ogóle byłem w pracy 2 godziny Może wcześniej. ten Discord coś miesza. Go wyłącz. To wyjdź z Discorda, rozmawiajmy na czacie w grze w takim razie. Dobra, mam włączony czat głosowy. Okej, słyszysz mnie? No. Dobra. Wiesz, to są takie freezy, że na kilka sekund i nic się zupełnie nie dzieje. I jeszcze dzisiaj miałem taki problem, że jak zminimalizowałem grę, to już nie mogłem jej zmaksymalizować. Widziałem... O, znowu mi zacięło. Przecież to się kurwa strzelać nawet nie da. Na pewno dojdziesz prędzej czy później, o co chodzi. Może nawet jakąś reinstalkę trzeba będzie walnąć tej gry. No pewnie tak. Ale to czekaj, bo to mówisz, że dzisiaj już tak miałeś, czyli... No przed patchem. Ale to robiłeś coś w systemie w międzyczasie, że się mogło to zrobić od tego? Czy totalnie nic nie robiłeś? Widzisz, nawet nie mogę mówić, z tego wychodzi. Nic nie robiłem, zupełnie. To ciekawe. Update systemu? No, byłoby to głupie, bo mówię, inne rzeczy działają bez problemu. Kurde, co to jest za nowa broń? Karabin fuzyjny. Nie wiem, co ja mogę z tym zrobić. No kurwa, co kilka sekund dosłownie się to dzieje. Może złapałeś jakiś malware? No i tylko w Destiny to się robi. Nie, muszę to najpierw chyba zrobić, bo to nie ma sensu, bo ja stoję i mi też mi się strzelają, tak wydaje, bo- nie mogę nawet do ciebie mówić, bo to też jest zawieszone wtedy. Ale to jest freeze czy lag? Freeze totalny, stop klatka, dźwięk leci tylko i... Dobra, to wiesz co? Zróbmy tak, że ja idę na wieżę. Zrobimy po prostu przerwę w streamie i umówmy się tak, że zadzwonisz do mnie po prostu, jak coś ogarniesz. Albo chyba, że będę wcześniej. Chyba, że będę wcześniej. Czy pisz mi na WhatsAppie? Wyszedłem, to nie słyszałem, wiesz, bo włączyłem. A teraz słyszysz? Tak, teraz To słyszę. zróbmy tak, że ja lecę na wieżę, zrobię przerwę w streamie i pisz mi na WhatsAppie, jakby ci się udało, albo jak będę wcześniej, to po prostu się w grze złapiemy. No, muszę ściągnąć teraz całą grę od nowa. Aha, to grubsza sprawa będzie. Może to coś z dyskiem jest nie tak drugim? Bo w To sumie myślę, ta gra jest na że- drugim SSD-ku. To myślę, że można by zrobić inaczej, bo
Bo i tak pewnie już dzisiaj za wiele nie zrobimy. Piotera pewnie nie będzie. Więc czekaj, jutro jest środa, czwartek. Postaram się być w piątek trochę wcześniej, przed tą 19, żeby chociaż odblokować ten artefakt i żeby Piotr mi pomógł z tą klasą tej, wiesz, próżni. I myślę, że dopiero w piątek w takim razie to zrobimy, bo dzisiaj już nie ma co chyba kombinować, bo zanim ty grę ściągniesz, to... Nie, no to wiesz, ogólnie to trzeba zrobić sobie, no bo to nikt nie będzie czekał z blokowaniem artefaktu, to wiesz, to jak możesz to rób. Ja sobie nawet to chętnie obejrzę. O tyle, że... Mówisz? No, bo tak to wiesz, ja nie będę czekał jutro, jak przyjdę wcześniej z pracy. Znaczy nie, no jutro i pojutrze tak czy inaczej mnie nie będzie. No dobra, to w takim razie ja to zrobię jeszcze dzisiaj. Tylko też nie chciałbym tej fabuły, w sumie może i też fabułę zrobię dalej. Zobaczymy. Dobra, to ja sobie zrobię w takim razie parę minut przerwy. To się wydaje, że sam Steam się zacina, wiesz? Tak? On też widzę, że teraz ma jakieś jakby freezy. Może jakiś ten system anty-cheatowy, czy coś tego stylu. Nie wiem, w menadżerze zadań spróbuj przejrzeć, co się dzieje. No, ciężko, wiesz, komputer jest teraz tak mocny, że praktycznie No praktycznie mocny jest, nic nie ale widać. freezy łapie, no to coś go tam musi... Ale to tylko odładować. gra łapie, bo wiesz, cały system wszystko działa. No ale mówisz, że Jest Steam zminimalizować też, no to tam. spróbuj No, zobaczyć, no co się dzieje wydaje z mi się, że aplikacją. właśnie on. Może to jakiś wewnętrzny ich ten system anty-cheatowy. Dobra, Jego Wafel mówi, że może pomóc. Słuchaj, Jego Wafel, 2-3 minuty dosłownie. Muszę rozprostować kości, bo mnie kręgosłup już tak boli, jak siedzę, że zaraz się chyba złamę. Także rozprostuję kości i no i możemy to zrobić razem, jak najbardziej. Także będę się odzywał za chwilę.
Dobra, jestem z powrotem. Jego wafel. W takim razie dołącz do mnie. Postanowiłem wyjebać Steama i jeszcze raz go zainstalować. Też, ale grę i tak muszę jeszcze raz. No, pewnie tak. Czy to coś pomoże? Skan nic nie pokazuje, żebym podłapał jakieś świństwo. Wiesz, dobrze się zabezpieczam, także nie wiem skąd by to się miało wziąć. No to tak właśnie wygląda. No to by było ciekawe, bo komputer praktycznie nie jest używany do niczego. Co wafel przeniosło cię do mnie? Musiało to by być podłapane, nie wiem, z wykopu, czy z Monstera albo YouTube'a. Kto tam? Włóczęgo, jesteś tu? Jestem tam duchem, szefie. Ja nakłoniłem strażnika, by cię uratował. Dopuściłeś, by strażnik zobaczył No, mnie w jego wafel pisze, że też miał problemy ze Steamem, ale z weryfikacją plików. Omówmy kwestię dodatku za pracę w Miał niebezpiecznych warunkach. błąd cat. Pisałem mu, żeby... A, to znałem ten błąd. Też mi Mówiłem, jakoś żeby wypada. to Piotera pisał, jak ma taki błąd. Jasna sprawa, szefie. Po prostu odeślemy cię na splątany brzeg. Królowa Mara wyznaczyła sowitą nagrodę za twój paskudny łeb. Można nieźle zarobić. Coś ci powiem. Drut zbawienia zarekwirował mój stary kecz. Jeśli się do niego przebijecie, będzie wasz. Po drodze dołączą do was moi wspólnicy. Odwieźcie ich, a będziemy kwita. Słyszysz, bohaterze? Mamy nową furę. Trzeba ją tylko odzyskać z konfiskaty. Lista znajomych nieosiągalna. Musicie o czymś wiedzieć. Podsłuchałem gadkę Co z tym się bawi w Microsofta, że gubi dane? Chowałeś się w swojej budzie? Ród zbawienia się zbiera. Nie wiem, coś mi się podejrzane się wydaje ten Steam. Szukają czegoś, co pozostało z mrocznego wieku. Brzmi złowieszczo, ale strażnik da sobie radę. To jest tak ociężały. To Harzix, Znowu jeden z brak moich zaufanych wspólników. Skutecznie włada karabinem kablowym. Przyda się, gdy wróg cię przyszpili. Półtorej godziny, nawet szybciej może dać. Dobra, jak to nie pomoże, to walę zapobiegawczo stałkę. Zobaczymy. Dobra. Gdzie jest twój kanał? Na YouTubie. No, tylko zawsze jest ciężko znać. Wiem, jak się wpisuje Bumblebee, to wyskakują Transformersy same. Ten lamerski film, no. A jeszcze nie wiem ile tych M, ile tych L, E. To tyle co zawsze w tym słowie. O, jeszcze trochę. Przygotowania do rajdu. To chyba będzie to, nie? No. Dobra, ale muszę sobie wyciszyć dźwięk. Ale fajnie, że jego wafel ze mną poszedł, bo dużo pomaga.
O, nie obczaiłem, że teraz w sumie Steam zżera większość transferu i nie da się przez to oglądać. Kurde, jeden problem rodzi drugi. No. Biedni ludzie trzeciego świata, nie? Jak się Piotrek dowie, że za jego jednego ściągania patcha 2 razy grę ściągnę i zainstaluję, to przestanie się do mnie odzywać. No wiesz, on też będzie musiał grę jeszcze raz ściągnąć na tym. Kurwa, dziura w mózgu znowu. Na Epiku. Muszą wykonywać czyjeś rozkazy. Ale pewnie na Epiku będzie coś z cyklu, że się nie będzie dało tej. Nie będzie się dało mieć wszystkich dodatków, podejrzewam. Tak jak ja powiązałem sobie z Microsoftem teraz i pewnie też muszę mieć kupione. Nie, raczej powinno to działać dobrze. No, wyobraź sobie, jak oni to dodali teraz na Epika, to muszą zrobić, żeby te dodatki ludziom działały, bo każdy jeden gracz by musiał sobie dodatki od nowa kupować, to by było bez sensu. Nikt by na tym Epiku nie grał. No, może będą mieli lepsze promocje albo będą dawać za darmo, to jest jedna rzecz, a druga, no to wiesz, skiny... Sony na konsoli na ten i tak musisz kupić, nie? Wiesz, że skiny z Destiny się pojawią w tym Fallen Guys, Fallen coś tam, chyba Fallen Guys. A to słyszałem, że z Fortnite'a mają być jeszcze w Destiny. No, cross taki, cross ten. Kurde, jak oglądam YouTube'a, to mi pół godziny dłużej będzie. Chyba muszę na razie to wstrzymać. Ty sobie na telefonie włącz stream. Nic dziwnego, że ród zbawienia wrze. Nie mam takiego bogatego pakietu. Serio? Twój stream to mi pewno wpierdoli go w sekundę w tych 60 klatkach. A dopiero co mi się odnowił pakiet, bo to ile to masz tego? Ja mam taką starą umowę, tam jest 14 bodajże, także wydaje mi się, że to szybko zjada. Ale za to płacę tylko 2 dyszki. I całej za darmo, nie? I jeszcze w abonamencie u wielkiego operatora. Tak, ale mógłbym zrobić... Nie, ja nie zmieniam już od lat, wiesz. Ale mi taką umowę to niech się nawiązują. Ale wiesz, ja mam to samo co ty, więcej giga, 3 razy i miesięczny okres wypowiedzenia. No też mam miesięczny, tylko że 2 dychy ty płacisz wraz z drugim numerem chyba, tak? Nie wiem, ile teraz płacę. To nie mobile. Chyba na 2 numery. No, to płacicie chyba razem, Ja tak chyba jak jeszcze Jankowi, nie, Kubie jeszcze chyba założyłem pod siebie. O, to takich ofert nie ma dla singli, samotników. No tak. Ale zrobię chyba inaczej, zrobię tak. No, dobra, najwyżej sobie dokupię trochę tego pakietu. Odpalę na laptopie, który to laptop powiązałem z hotspotem z telefonu i teraz będzie pięknie. No, ja już kończę tą misję chyba. Ale już jest ten cyberpunkowy, kurde, klimat, no. Już... Kurde, akurat nie widzę.
Uważaj z tym ładunkiem, To może zrobią lepszego cyberpunka niż CD Projekt. To by było Kurde, muszę coś wymyśleć w ogóle na dzisiaj i na następnego streama, bo strasznie mnie plecy bolą jak siedzę. Idę sobie coś włożyć pod plecy, jakąś poduszkę. Bo ja Rajdu normalnie tak nie przejdę. Trzeba się położyć. No nie da się Powrót właśnie. Eramis to złe wieści, zapewne. Ona czegoś szuka. Ale szczęście No jak nic, nam zapowiedź sprzyja. następnego dodatku. Właśnie tej błyskotki potrzebowaliśmy. Znaczy nie dodatku. Nie, to w tym sezonie on ma być. To dostęp, siostrzyczko. Ten klucz otworzy każde drzwi, Scyzoryk. które oni zamkną. O ile je Nawiązanie do naszego regionu. Nie możemy lekceważyć starych załóg. Powinna się nimi zająć Straż Przednia. Ciężka sprawa. Aleksander pisze, że Zawala cyberpunkowy przygotowuje się klimat do to ten maszt następnego ruchu 5G, co teraz łowca stawia. Szukają Eramis, ale Wiedziałem, że wołają coś wepną. Jeszcze tylko nam LGBT brakuje w grze. No, powiem ci, że... Już masz podejrzenia, kto tutaj zapodaje ten? Zapewnić wiele wspaniałej wiedzy ci piraci. Mogą posiadać antyki z czasów Ech. huraganu. Ej, to trudniejsze niż myślisz. Fajnie to wygląda. W ogóle te, że OLX i że jeszcze WPNG zapodaje coś. Twoja decyzja, bohaterze. Dobra. Kotwica w górę. Gotowi na rozkazy, kapitanie. Dobra, i co? Pojawi się ten artefakt teraz? Oż, to moje plecy. Chyba będę musiał wstać zaraz po coś do... Za sekundkę wracam. Okej, wysyłają mnie do okopu. Także zobaczmy. Oj, nie, czekaj, jeszcze raz mi jego wafel pokaż, bo... No dobra, a na co mam patrzeć? Na twój poziom. Dopiero miałeś pierwszy, panie. Bus z Fortnite. Albo z tego, PlayerUnknown's Battleground, tam chyba też takim było. No to nie wiedziałem nawet. A mówiłeś, że nie grałeś w... A nie, to chyba nie ty mówiłeś, że nie grałeś w Fortnite'a. A no wiesz, znać wroga to dobra rzecz, nie? Nie żebym specjalnie, ale ja widzę, jak się wszyscy kurde podniecają. Fortnite na konsoli, Fortnite na komputerze, Fortnite w przeglądarce, telefonie, na kibelku, na lodówce. Przecież to już jest gra, którą się już nikt nie jara. No bez kitu. Dzieci się chyba jarają. Chyba już nie. Nie wiem, no kiedyś mi to na YouTubie często wyskakiwało, a teraz nie widzę tego w ogóle, także nie wiem. Ja to tak, no bo może nie lubiałeś tych filmów, nie, ale ja to tak, nie wiem w ogóle jak można było się zainteresować tą grą, jakieś kurde budowanie, skakanie, jakieś kurde tańce non-stop, wirtualne koncerty. Nie wiem, tak jakby starali się robić, że o patrzcie, ta gra jest przyjazna dzieciom, ale przecież tam się ludzie zabijają, no to gdzie jest przyjazna? Co to tutaj za takie ciekawe rzeczy? Czy ja mogę to kupić? Albo sobie wziąć? Dar bogów gromu. Ciekawe, co to jest w ogóle. Ale Thunderlorda to nie masz chyba.
No właśnie, no to co, to niby, że mogę sobie to wziąć, tak? Bierę od razu, co się będę pytał. O, nawet kurde 2. Później zmienią zdanie, wyłączą. A to co to jest niby? Czy to jest jakiś nowy set? Czy stary? Jakiś pewno z takich, co nie masz. No może bym sobie Ciężko tego seta powiedzieć, też ale wziął. trochę wygląda jak stary, wiesz? Ale on jest fajny, ja bym sobie go wziął, żeby sobie nawet go... ale jakieś w ogóle umiejętności dziwne ma. Tutaj podtrzymanie, nasycenie. No dobra, tylko że to jest na światło. No ale jak dają za darmo, to biorę. Zawsze będzie można... Za darmo to uczciwa cena. Dokładnie. Zawsze będzie można sobie później wygląd zmienić, nie? Tu nie mam miejsca na to, ale tak. Przejście do Stary ze strzaskanego historii. tronu, jego wafel pisze. A to nie, jego wafel pisze, że on ma stronę, a ty masz jakiś piracki. Może to jest jeden z tych nowych? Może. Dobra, to co? Rozumiem, że chyba tutaj muszę pogadać. Kurde, jak się ten okop zmienił. Ja pierdolę. Dobra. Posprzątali te, kurde, ten bałagan. O, widać, że to działa podobnie. No, podobnie, tylko jak tu się brało ten... Nie pamiętam, jak tu się brało artefakt. No to artefakt to się sam z siebie ci wrzucił na To pewno. już mam. No raczej tak. Dobra, no to właśnie chciałem sobie przejrzeć, co ja tu będę miał. Czyli tak, tu są bronie. Na automaty chyba trójkąt jest? Czy to ciężkie są? Nie wiem, czy dobrze widzę. Kółka nauki, Piotrek się ucieszy. Kwadraty na chyba pulsacyjne. Trójkąty na snajperki jeszcze widzę tam dalej. Jakieś odporności na walkę wręcz kwadraty. Coś do gleby. Kółko na ciężki chyba, albo to nie wiem co to jest. No dobra, gdzie tu jest jakiś game changer? No to trzeba odkryć. Wiesz. No nie no, czytam te opisy, ale... No to się okaże, wiesz, po jakimś czasie, co tam dobrze zbudować, bo musisz też wziąć na przykład swoją klasę, tą elektryczną i tam zobaczysz, jakie są skille i jakoś dojść do tego, co by świetnie współgrało. Wiesz, nie ma tak, że od razu chodzisz Myślałem, i wiesz, że że to jest Nie no, zajebiste. bo tam się wchodziło od artefaktu na słońcu i myślałem, że tutaj też od artefaktu się wyjdzie. Ojejku. Dobra, trzeba sobie przewietrzyć. Przewietrzyć głowę i zastosować nowy wygląd. Tylko jak to się nazywa? O, na pewno od Ady trzeba będzie, bo jeśli chcesz tutaj wydać te to wiesz, że 5 zmarnujesz, nie? Za sam wygląd, ten co odebrałem teraz? No, to będzie trzeba go tutaj pewnie, wiesz. Bo to ty wziąłeś tak jakby itemy, ale żeby nie zmieniać, nie? Nawet nie wiem, jak się on nazywał. Musiałbyś zobaczyć jeszcze raz. Ojejku. Może na razie jeszcze dobrze przeoszczędzić. Nie, spoko, tak, jak trzeba będzie, że to rzeczywiście, tylko tak myślałem, że może go tu znajdę, ale... No znajdziesz, tylko a to chyba było rozproszenia właśnie, no. To możesz zrobić taki podgląd, zobaczyć, czy to ładnie będzie wyglądać. Ale wydaje mi się, że to jest chyba taki odpowiednik tego, co ja kiedyś nosiłem na próżni, ten takie, co miałem ryj jak Predator. O, już mi stream przywiesiło.
Nie widzę tego, kurde. O, jest. No to mi tak się wydaje, że to właśnie mogłoby być tamto. Jak taki nazista wyglądam trochę. Dobra. Jaki z tym. Czy ja coś jeszcze muszę tutaj robić? Chyba już nie. No taki może właśnie mietek z okopu jak nic. Z Czarnobyla może jakiegoś też. Co ja tu mogę za misję brać w ogóle? Na co to są zlecenia? A, na te ekspedycje i kraksy. To trzeba by to też porobić. No ale to już jak będziesz mógł. Co to są ekspedycje? No to są nowe aktywności 2. Aha. A wiesz, na czym polegają? Wiesz co mówili tam na tym. Jedna to jest, że się ze statku na statek skacze, coś tam robi. Jakieś takie. Nie pamiętam dokładnie. Możesz odpalić w sumie. Albo najpierw posprzątać swój ekwipunek. Nie, no poczekaj, bo właśnie nie chcę tego odpalać samemu. Z jako waflem dacie sobie radę. Tu mi jakaś broń boczna nowa poleciała z tego sezonu. Masz ochotę jogu wafel to odpalać? Ten, powiedzmy, jeden z tych nowych tych? Fajna strzelba niczym obrzyn. Dobra, jedno możesz skoczyć. No to bierzemy w takim razie sobie tu zlecenia. I teraz tak, gdzie to się leci? Na Europie? Nie, chyba nie. Nie wiem, gdzie to się uruchamia. Kurwa, mindfuck. Może tu? Ale nie, chyba nie. Aha, to... W dzielnicy Elix nie miałeś z kimś pogadać, a poleciałeś na okop. Kurde, ja dawno nie byłem w sumie na dzielnicy Elix. Mi się wydawało, Już że to nawet w ogóle, nie pamiętam, jak że się tego nie tam było idzie. wcześniej. Na okopie, tak jakby na mapie okopu. Tam chyba taki teleport był i przenosił na na chyba MS-a czy gdzieś tam. No właśnie to mi się Na wydawało, wieżę. że ja miałem na okopie z kimś pogadać, a nie na tej dzielnicy, bo to już misja zakończona. Nie wiem. My się jeszcze nie znamy. Jestem Aido.
skryba rodu światła. Pierdolony, Córka kurwa, Mizrax pająk. Będzie Kera, mi się po nocy śnił. którego już znasz. Ale pająk jest zajebisty. Z Mizraxem Lubiałem go bardzo wcześniej, on taki jest. Słyszałam Taki opowieści. jakby chciał wszystko zamieszać. Czy masz jakiś tytuł? Podobno nazywają cię... Mam ich wiele. Patrz, Mati, na mapę, ile to jest, kurwa, NPC-ów najebanych. Upadły. I niż mitra, Czekaj, bo jak da. strażnicy złą Na mini, tego na radę. starego. Tak. No. Niektórzy A to widzę, mają że to kłopot wygląda z tak tym. samo, jak kiedyś wyglądało. Tak, Dawno tu nie byłem. ze czym miewają kłopoty. A i teraz tu się pająk przeniósł. Pomijając tu obecnego, oczywiście. A, tak, to bardzo zdolny strażnik. Mam nadzieję, że będę mogła jakoś pomóc. Jesteś rezolutna, Ejdo. Co o tym myśli twój ojciec? Wszystko wygląda mi na to, że zląkł się dawnych załóg piratów. Tak, wydawał się zlękniony. Lecz jestem skrybą. Spisywanie historii należy do moich obowiązków. Ty, ale kusie jeden. W głębi serca musi cieszyć się przygodą, jak wszyscy. O, jak ja się cieszę. Więc, mała skrybo, jeżeli nam pozwolisz, strażnik i ja mamy coś do przedyskutowania. Oczywiście. Witaj w ostatnim mieście. Światło ochrania. Kurde, ja cały czas widzę, jakby ten Steam się przywieszał co chwilę. Jest brak odpowiedzi i wtedy widzę, że tak jakby sieć i dysk przestaje pracować w tym momencie. Dziwne. Strażniku, Mi się wydaje, że to będzie jego wina. wydaje się, że ledwie wczoraj Kurde, jak teraz cokolwiek z nim zrobić. No właśnie. Może Najprościej odłącz to by te było- opcje udostępniania i tak dalej, co tam miałeś podłączane, jakieś, wiesz, może pobieranie w tle, jakieś aktualizacje czy coś. Zabawne, dokąd może doprowadzić stary dług u Ale w Steamie to nie ma takich rzeczy. Zostawmy szczegóły tego No są. upokorzenia dla siebie. Pobieranie w tle to i tak musi być. To się i tak tylko to pobiera, ale No dobrze. to nie ma żadnej innej gry ze Steamem. Zdaje się, że W tym zamierzasz momencie. walczyć z Eramis i starymi załogami. Misra, Chociaż nie, mam jeszcze BeamNG. Ty, to ja może zrobię tak, odpalę BeamNG, skoro to też jest Steam. coś ci powiem, przyjacielu. Pozwolę ci Teraz dalej mogę używać odpalić. mojego statku do poszukiwania. Zobaczę, czy w tym przypadku też się coś takiego dzieje. Smykałkę. Pokaż piratom, co się dzieje, gdy wchodzą w paradę pająkowi. Pod twoją nieobecność Może on z jakiegoś powodu na przykład nie odpowiada, bo chodzi mu o dysk ten twardy. tego kapitana. Nie dziękuj, strażniku. Nie rozpowiadaj tylko o mojej szalonej hojności. Muszę dbać o reputację. Kurde, chcę się od nowa pobierać, no nie wierzę. Jeśli chcesz zawijać, chętnie ci pomogę. Dobra, do tej kraksy musimy iść. Wiesz, jego wafel, gdzie to się uruchamia? Ten będzie tutaj teraz prowadził. Kurwa. Z Pioterem żeś się chyba dogadał. Jak się to odpala?
A rzeczywiście jest. Ojejku, jejku. Nie, no już padam po prostu. Kurde, no gdybym wiedział, że tak będzie, to mógłbym to wcześniej zacząć. A kto by wiedział? Kecz piracki. O, pobieranie Piotera. No Pioter to już pewnie, jak mu komputera nikt nie wyłączy, to jutro może będzie miał. Oj, ale jestem kurde wymęczony jakoś tak. A, właśnie nie dokończyłem. Ja dzisiaj tak naprawdę pracę zaczynałem od 8, a byłem w pracy w 5:45. I tak myślałem, żeby się jeszcze przespać do tej 8, ale nie chciało mi się nich cholery. Wstałem w ogóle dzisiaj w 4:45. No i tak od właśnie tej 5:45 do 16 byłem w pracy. Później z pracy szybko do komputera, żeby stream zrobić i od 17 w sumie na streamie, także hardcore dzisiaj naprawdę. Oj, dlatego mnie już łamie. A, ciekawy jestem, co to jest za aktywność. Powiedz swej załodze, żeby się poddała. Okażemy miłosierdzie. Widziałam miłosierdzie pomiotu maszyny. Eliksni go nie przetrwają. Nie przetrwamy bez niego. Kurde, ilu wy to graczy robicie? 6 chyba? To jaki fajny mobek. No, na początku myślałem, że to ktoś ma takiego skina. Mówię, what the fuck, kurwa, skąd on wziął taką pelerynę, nie? O. Kurde, wygląda to ciekawie. Jakieś abordaże. No. To jest spoko. Gdy wejdziesz do środka, kieruj się do kajut kapitańskich. Z doświadczenia wiem, że kapitanowie zatrzymują najlepsze kąski dla siebie. Nic dziwnego, że twoja załoga tak chętnie pracuje dla strażnika. Piraci mają spore zapasy eteru. Wysać się ich własnymi ładunkami.
piszą, że facet miał podobny problem, że niby ta reinstalka gry pomogła, ale... W sensie to chodziło o inną grę, ale tak samo się z tym zachowywał. Nie chciałem robić znowu reinstalki, znowu tego wszystkiego ustawiać. Ci piraci byli roztropni i nie ukryli całego swojego skarbu na statku. Są sprytniejsi niż się spodziewałam. Przywódca tej zgrai ucieka. Przyjebałem. Nie wtedy co trzeba, znowu super. Nadchodzą posiłki. Strażniku, kończy ci się czas. Fajne, takie szybkie. Nie siedzi się długo w jednej salce, tylko ciach, ciach i dalej. Ciekawe jak to będzie dalej w ogóle. No chyba jak go oczyścicie te kajuty kapitańskie, to chyba będzie koniec, nie? Nie wiem. Ciekawe, czy jak teraz mam Destiny na Xboxie, to czy nie mógłbym sobie odpalić gry? Muszę. To co? Żeby móc już grać. No tak, na 2 tygodnie wszystkie dodatki za friko. Czy na tydzień. Gry do zakupu, Dobra, to dodatki. będzie chyba ostatni boss, coś mi się tak wydaje. Chyba się nie da. Naprawdę to nawet nie mogę znaleźć, jak chcę w to zagrać. Tylko sobie pobrać. Kurde, dziad.
Oj, super. Ejdo, czy znalazłaś podczas swych badań cokolwiek, co mogłoby nam pomóc poprawić stan Ozyrysa? Obawiam się, że nie. Te hełmy nie Nagrody dzielą się za darmo zerowe. wiedzą o magii roju. Widzę, jak Ozyrys się miota. Jakby dobijał się A do nie, drzwi, dobra, usiłując poleciała się broń. przez nie przebić. Bez Mógłbym wytchnienia. rozprowadzić z powrotem, gdybym tylko miał klucz. Fajna, to jest ta nowa strzelba. Fajnie, fajnie. I teraz pytanie. Dobra, ja już lecę na orbitę. A co tam, Jogo Wafel, tobie poleciało? Oj, spoko. Dobra. Jestem już tak padnięty, że ja już na dzisiaj kończę. To mnie w ogóle zastanawia i dziwi. Czemu nie mogę tego zabrać? O co tu chodzi? Możesz, Mati, zobaczyć i mi podpowiedzieć? No, jeszcze mi się nie bo mam opóźnienie na streamie. Mhm. Może jak uruchomię ponownie grę, to będę mógł to odebrać, bo to wydaje się być błędem po prostu jakimś. No, Jogo Wafel mówi, że też nie może tego odebrać. Może trzeba go od razu wykorzystać, czy coś. No nie wiem, no ale błąd jest niby, że wymaga przepustki sezonowej, no to coś nie tak. Dobra, kończę, wychodzę i idę spać i będę dopiero przed rajdem, żeby to jakoś ustawiać. Chyba że ewentualnie jak Pioter będzie miał wcześniej czas i ty będziesz miał czas w piątek, powiedzmy, no to możesz, wiesz, tam się przelogować na mnie i z Pioterem to ustawić, no ale to mówię, jak będziecie mieli czas. No, zobaczymy. Dobra, dzięki Jogo Wafel za pomoc i zarówno w artefakcie, jak i w tej misji, bo fajnie było ją zrobić i pewnie jeszcze parę razy ją porobimy. I kurczę, dzięki, że byłeś z nami dzisiaj, oglądałeś z nami w autobusie. To było fajne. Dobra, to jesteśmy w kontakcie na Discordzie, co i jak. Wstępnie następny stream w piątek o 19:00. Myślę, że tak to będzie wyglądało, także na razie, do zobaczenia. No to na razie.